Witamy wszystkich. Tomek już do nas dochodzi. Dobra. Witamy serdecznie. Że jesteśmy. Dobra, jesteśmy na żywo. Okej. Mamy to ogarnięte. No i co? Witajcie widzowie. Jak coś dawajcie znać na czacie, czy wszystko jest dobrze. Czy nas Tak, słychać. najważniejsze pytanie, czy nas słychać, czy nas widać. W sumie drugi stream. Teraz jesteśmy trochę bardziej teoretycznie zaawansowani technicznie, ale ciągle się tego wszystkiego uczymy. Także w sumie już jest kilka osób. Dobra, no to fajnie. To fajnie. To co, może zaczynamy od razu, bo już późna godzina. Mamy dużo w planach dzisiaj. Na dobrą sprawę 3 gości, konkursy, prosto świeże z kadry, rzeczy do rozdania. No i ogłoszenia. Możemy zacząć od ogłoszeń, Tomek. Ogłoszenia parafialne najpierw? Tak, to zaczynam od ogłoszeń. To ja pierwszy? Dawaj, zapraszamy. Dobra. Słuchajcie, nawiązaliśmy partnerstwa i teraz dzisiaj na live chcieliśmy ogłosić, że nawiązaliśmy współpracę z XTB, które jest partnerem zarówno dzisiejszego live'a, jak i zostało partnerem naszego kanału. Jest to Polski Dom Maklerski, którym możecie inwestować ponad 7000 akcji i funduszy ETF z zerową prowizją. Więc generalnie stoi to w idei z naszą koncepcją edukacji finansowej sportowców, w linii z tym, co chcemy szerzyć jako ramach naszego podcastu. Szczegóły znajdziecie też w linku na samym górze opisu. Rejestrując się w XTB z kodem BASKET możecie dostać na start materiały edukacyjne na rozpoczęcie przygody z inwestowaniem. No i od tej pory XTB będzie partnerem naszego kanału i będzie pojawiał się w naszych odcinkach. Tak jest, jeszcze tylko gwoli przypomnienia, prowizja 0% obejmuje do 100 000 euro obrotu miesięcznie. Dodatkowo tak samo przypominamy, że temat inwestowania inwestowanie swoją drogą jest ryzykowne, trzeba inwestować odpowiedzialnie i cieszymy się bardzo, witamy na pokładzie platformy XTB, uważamy, że jest to coś, co idealnie się wpisuje w to, co staramy się reprezentować sobą i tym podcastem, czyli połączenie tego, co robimy na boisku i tego, ile wylewamy tego potu i ile oddajemy czasu temu sportu, żeby stawać się jak najlepszymi wersjami samego siebie na boisku, ale też jednocześnie, żeby stawać się jak najlepszymi wersjami samych siebie poza parkietem, czyli budować to takie, można powiedzieć, nasze legacy, z amerykańskiego zaciągając słowo. Idealnie się to komponuje w naszą wizję i jeszcze raz witamy na pokładzie. Cieszymy się bardzo, że możemy z kimś takim nawiązać współpracę. Okej, mamy już 29 osób, także jest... Co, mamy gości? Czy kto będzie pierwszy, tak. Tomek? Mamy jednego gościa, który bardzo się, że tak powiem, przed szereg. Chciał być pierwszy, powiedział, że będę na pewno, ale tylko jeżeli będę pierwszy. Mianowicie Mikołaj Witliński. To była osoba, która była teraz na zgrupowaniu kadry Polski. Świeżo upieczony, przede wszystkim zdobywca Pucharu Polski z drużyną Trefla Sopot, więc też fajna historia. I po Pucharze Polski jeszcze ciekawsza ta historia z tego względu, że dostał powołanie, został dowołany tak naprawdę na zgrupowanie reprezentacji Polski, prosto z urlopu, który sobie zaplanował, przyjechał i pomógł naszej drużynie bardzo, także zaraz wysyłamy linka do Mikołaja. No i możemy wspomnieć o naszym kolejnym partnerze, z którym nawiązaliśmy współpracę i na których też wierzymy, że będzie to wartość dla naszych widzów, bo my, korzystając z suplementów na co dzień już od dłuższego czasu, dbamy o nasze nawodnienie, dbamy o suplementację i też Gamidate zdecydował się na współpracę z nami i jednocześnie mamy dla Was kod rabatowy na zakupy, które możecie zrobić w Gamidate, dbając o swoją nawodnienie, o suplementację. Tak jest, z naszej strony znamy produkt, znamy też ludzi odpowiedzialnych za ten produkt, wierzymy bardzo, że ten produkt działa, bo sami z niego korzystamy. Oferta Gaminate'a poszerza się przez produkty typowo nawadniające, poprzez produkty jak komplekt wysokobiałkowy, który wspomaga regenerację i budowanie mięśni i ścięgien oraz
format Energy, czyli wspomagający koncentrację, kiedy pojawia się ten kryzys, zamiast 4. czy 5. kawki można sobie wziąć tego Gaminate Energy i daje fajnego kopa, który, no że tak powiem, nie daje takiego, powiedzmy, crasha później, nie daje tego takiego dołku w późniejszych godzinach popołudniowych, tylko utrzymuje ten stabilny level energii, koncentracji. Także mega się cieszymy. Gaminate, sami korzystamy z tego produktu, więc było to dla nas coś naturalnego, kiedy pojawiła się sposobność współpracy z tego typu marką. Również witamy na pokładzie i wierzymy, że będziemy robić fajne rzeczy razem. No dobra, z tych rzeczy aktualnych, co u nas się działo ciekawego, Tomeczku, bo u ciebie się działo dużo więcej ostatnio, u mnie się działo trochę mniej, ja sobie trenowałem i regenerowałem się. To jest trochę ciężki temat, bo my nagrywaliśmy te odcinki przed Pucharem Polski i ja opowiadałem, jakie to mamy ogromne ambicje, z jaką misją idziemy, jak jesteśmy naładowani, że to no wiemy, jakby to jak ważna to jest impreza i że ten turniej, że tak powiem, ważne jest, żeby dobrze wejść w ten turniej, a życie, że tak powiem, pokazało nam, że tak jest, no mówiliśmy, że ten turniej rządzi się swoimi prawami. Odpadliśmy już w pierwszej rundzie z drużyną ze Stalu, która grała kapitalny turniej, doszli aż do finału, w finale ulegli drużynie Trefla Sopot. Też można powiedzieć, że tak, no w jakiś sposób zabrakło im sił, bo w tych pierwszych 2 meczach walczyli niesamowicie. Uważam z mojej perspektywy, bo to był tak naprawdę mój pierwszy Puchar Polski, pierwszy pełny sezon, który rozgrywam w Polsce, więc jednocześnie pierwszy raz, kiedy w tym pucharze miałem możliwość udziału. Bardzo fajny format, bardzo fajny poziom organizacji. Uważam, że od strony ja jako zawodnika jednego z drużyn, które brały udział, organizacja stała na wysokim poziomie. Mimo że graliśmy w Sosnowcu, nocowaliśmy w Katowicach, też wydaje mi się, że Katowice są na tyle fajnym miejscem, wiemy to z przygotowań do Eurobasketu i z fazy grupowej Eurobasketu, że to jest fajne miejsce, gdzie można czy znaleźć jakąś kawiarnię, można gdzieś wyjść się spotkać, można pójść na spacer. Hotel też bardzo fajny i wydaje mi się, że ta cała otoczka wokół pucharowa w jakiś sposób bardzo fajnie nawiązywała do tego, co widziałem powiedzmy w innych krajach, czyli przykładowo nawet do tego Copa del Rey, oczywiście to jest inna skala, o tym też będziemy później rozmawiać, ale widać było, że to był puchar, który jednoczył zawodników i te drużyny na parkiecie, ale też łączył kibiców na trybunach. I uważam, że ten obiekt w Sosnowcu, mimo że oczywiście można mówić, że geograficznie to jest najlepsze miejsce dla kibiców, żeby zjeżdżać się z całej Polski, sam obiekt, jeżeli chodzi o wielkość, uważam, że jest bardzo fajny na tego typu imprezę i grając tam przynajmniej uważam, że fajnie to się prezentowało. No też coraz bardziej z roku na rok ten puchar się profesjonalizuje i tak wygląda coraz fajniej, atrakcyjniej. Też w naszej rozmowie z prezesem Łukaszem Koszarkiem widzimy, że jest to chyba taka kluczowa impreza, którą PLK chce rozwijać, też rozszerzając jakieś pewne eventy. Też nawiązając do tych plansz na początku transmisji, no jesteśmy ogórkami trochę w realizowaniu tych live'ów, to dopiero nasz drugi live, także wybaczcie, będziemy z każdym kolejnym w ogóle, te live'y są fajne, ten pierwszy live był naprawdę spoko, więc następnym razem damy czas ludziom się zebrać, ale też wiemy, że trochę osób ogląda z odtworzenia, ale ten Puchar Polski jest to, zaraz będziemy mieli Williego. Willy opowie o tym, jak to wyglądało z jego perspektywy, jest zdobywcą Pucharu Polski 2026, to nawiązanie do tego słynnego baneru chyba z 2016 roku z błędem, tak. Ale no tak. Rocznica, 10-lecie. Zgadza się. No i w sumie co, teraz kadra, nie? Ten wczorajsze 2 mecze, 2 zwycięstwa na świeżo, dużo się działo w ostatnich dniach. Bardzo fajne mecze, Kamil będzie też z nami, także będziemy mogli pogadać o waszych zwycięstwach. Mamy a właśnie pytanie do ciebie, Michał. Tak? Pozdrawiam oczywiście. A pytanie do ciebie, Michał, ty oglądałeś w ogóle puchar? Czy raczej starałeś się... Aha, bo powiedziałeś o tym, jak wygląda to uczucie takie, powiedzmy, że nastawiasz się na coś, że chcesz bardzo zdobyć ten puchar i potem jest gorzkie rozczarowanie. Oglądałem wasz mecz, także widziałem, ale nie, no tak już... To jest normalne w życiu sportowca, nie? Jakby pompujesz się, znaczy zależy jak to lubi, ale nastawiasz się na coś, wiadomo, chcesz wygrać, ale czasami się nie udaje. Ja oglądałem nie wszystkie mecze pucharowe, finał oglądałem częściowo. Willy jest z nami, to może wpuszczamy go od razu. Cześć Mikołaj. Cześć on.
Rozmawiamy właśnie o pucharze, to może opowiesz o swojej perspektywie tego, jak wyglądał puchar twoimi oczami zwycięzcy. A Puchar Polski przede wszystkim chciałbym zacząć, że od tego, że mam wrażenie, że idzie do przodu organizacyjnie. Bardzo mi się podobało pod kątem logistycznym oraz przede wszystkim wypoczynkowym dla sportowców. Mieliśmy dobry hotel, dobre warunki bytowe, dobre jedzenie. Naprawdę warunki były w porównaniu do poprzedniego hotelu czy do poprzedniego miejsca, gdzie mieliśmy nocleg, to uważam, że na duży plus. Uważam również, że sportowo i organizacyjnie na samej hali było widać dużą różnicę. Podobały mi się interakcje speakera z kibicami, konkursy. Widać, że Sosnowiec żył tym pucharem troszeczkę bardziej niż w poprzednich latach i uważam, że zdecydowanie tak oceniam na plus. Muszę ci wejść jeszcze, nawiązać do tego, co powiedziałeś, że pod względem warunków ten hotel był fajny i tak dalej. I muszę to potwierdzić, mam nawet śmieszną anegdotę, znaczy no śmieszna, nieśmieszna, dla kibiców może być śmieszna. Po przegranym naszym pierwszym meczu, teoretycznie nasza drużyna po kolacji, wróciliśmy do hotelu, miała się zabierać już drogę powrotną do Szczecina. Oczywiście nie wszyscy w nie najlepszych humorach, a jeszcze się okazało, że niestety, ale ktoś zastawił wyjazd autokaru z parkingu i nasza drużyna jeszcze niestety musiała zostać na noc w tych Katowicach. Także warunki były takie fajne, że postanowiliśmy jeszcze tam zostać mimo porażki na kolejną noc. O, pięknie tutaj mam. A jak to było w ogóle wygrać puchar? Bo wy przed pucharem byliście jednym z faworytów, ale tą jakby w finale no już z drużyną Zielonej Góry można powiedzieć, że zdominowaliście ich tak na dobrą sprawę i to mimo osłabienia, bo też Kuba nie grał w finale, Szymon był chyba game time decision, ale mimo wszystko no, było widać, że ta no, w sumie mimo wszystko szerokość w porównaniu do Zastalu dała się we znaki, nie, w tym finale. Wiesz co, droga do samego finału dosyć była kręta i dosyć wymagająca. Nie nazwałbym, wiesz co, tak za dużo powiedziane, że byliśmy faworytem, bo w pierwszym meczu z Legią myślę, że dużo osób stawiało na Legię mimo wszystko, także na pewno to nie była niespodzianka, ale myślę, że dużo osób liczyło, że Legia wygra. Potem w finale z kolei też gdzieś tam, jak orientowałem się, to wszyscy eksperci byli jednoznaczni w głosowaniu i stawiali na Zastal. Także nie wiem, czy byliśmy faworytem. Na pewno myślę, że graliśmy dobrą koszykówkę i przede wszystkim zaważył mecz z Legią, bo mieliśmy na początku bardzo trudnego rywala. Oczywiście nie ujmując nic drużynie z Arki czy z Wałbrzycha, ale drużyna z Arki była miała bardzo duże braki kadrowe. Grali bez Kamila Łączyńskiego, bez dwóch zawodników, którym podziękowano tuż przed pucharem. Także naprawdę mieli okrojony skład. Wałbrzych również był. W ogóle można powiedzieć ten tak cieniem na tym pucharze, po prostu cień na ten puchar rzuciły kontuzje, urazy zawodników, nie tylko przed samym pucharem, ale też w trakcie, bo odbiło się to z jednej strony, ktoś powie, że odbiło się to na widowisku, z drugiej strony uważam, że wykreowało to w jakiś sposób nowych bohaterów w takim pucharze, bo idealnym przykładem jest Anderson z Wałbrzycha, zawodnika, który gdzieś tam był drugoplanową postacią na początku sezonu, nagle wjechał po prostu na pełnej i tych dwóch meczach, które Wałbrzych rozegrał, po prostu dał z siebie wszystko. Odebrało wam mowę. Wiesz co, bo tutaj przyglądam się highlightsom z finału i jestem naprawdę zafascynowany, jak piękną koszykówkę graliśmy w tym finale. To trzeba przyznać. Ale wy w ogóle gracie taką fajną zespołową koszykówkę, nie? Takie nawiązanie dałbym do San Antonio Spurs za najlepszych lat, gdzie grali taką zespołową koszykówkę. Tutaj praktycznie wymieniliśmy
po 5-6 razy piłkę między zawodnikami, dopiero ktoś oddał rzut, także i to była notoryczne, co akcję praktycznie się powtarzało, także no, aż oko cieszy, dlatego też tak się zawiesiłem, przepraszam. A mam jeszcze pytanie a propos drogi do samego pucharu, bo przed samym pucharem udało wam się wygrać bodajże 2 mecze, ostatnie biegnące do pucharu, ale wcześniej mieliście taką dość bolesną porażkę z Dzikami Warszawa. Taka, no, odbiłeś to echem w całej lidze, że dostaliście, można powiedzieć, no, małe lanie. Czy to był jakiś taki zimny prysznic, pobudka dla waszego zespołu? Takie przebudzenie, że wiedzieliście, że to się już nie może powtórzyć w jakiś sposób, mimo że to była porażka znacząca, to w jakiś sposób pozytywnie wpłynęła na waszą drużynę? Wiesz co, nie było żadnych drastycznych zmian, rozmów po meczu z Dzikami. Bardziej nawet były pewne rozmowy czy przygotowanie mentalne przed meczem z Dzikami, bo wiedzieliśmy, jak ważne mecze nas czekają, właśnie Dziki u siebie, wyjazd Wałbrzych. Jeszcze w międzyczasie mieliśmy 2 mecze pucharowe i to na wyjeździe z Mursią i z Falco. Dlatego terminarz nas nie rozpieszczał. Już wcześniej się przygotowywaliśmy i rozmawialiśmy, że musimy być skoncentrowani. I od razu na dzień dobry dostaliśmy 40. Także troszeczkę nas to, nie wiem... Zweryfikowało wasze plany. Zweryfikował, ale wprowadziło może trochę więcej spokoju albo może więcej presji i pojechaliśmy potem do Mursji, przegraliśmy, no ale to też był bardzo ciężki mecz i rywal niesamowicie wymagający, ale myślę, że fajnie się podnieśliśmy i taki mecz, który dał nam energii i takiego trochę pewności siebie, to mecz w Wałbrzychu, bo obawialiśmy się tego meczu, bo wiadomo, bardzo ciężko się gra w Wałbrzychu, specyficzna hala, twarde obręcze, zawsze jest prawie sold out, kibice świetnie tam dopingują i jest zawsze głośno i to jest ciężki teren do zdobycia, a wygraliśmy w miarę przyjemnie i łatwo w tym meczu, także ten mecz nam dał takiego troszeczkę prądu i jak już zobaczyliśmy też rozstawienie w tym Pucharze Polski, że możemy trafić na Wałbrzych, co też się stało, myślę, że tam dużo odegrała pewność siebie w tym meczu. Też to granie w pucharach powoduje, że w sumie nie masz czasu na myślenie tak na dobrą sprawę. Nie? To jest z drugiej strony lepsze przy takiej porażce, że możesz od razu wejść w kolejny mecz, nie trenować Nie cały rozpamiętujesz. Tak, i tam w sumie też trener miał duży na to wpływ, bo po prostu przeszliśmy do następnego meczu. I są mecze chyba, gdzie czasem po prostu lepiej wziąć i zapomnieć i iść do przodu niż wracać do drastycznych wydarzeń. No to teraz zdobywacie puchar i przed wami feta. I czy była jakaś taka, powiedzmy, feta gruba, czy z drugiej strony stwierdziliście, dobra, macie parę dni wolnego, każdy się rozjeżdża, czy tam w mniejszych gronie, ale sobie poświętujecie, czy była jakaś taka drużynowa feta na sam koniec? Było świętowanie w Sosnowcu na pewno, na hali, w szatni. Pamiętam, bardzo późno wyjechaliśmy po całej celebracji, po zdjęciach, po świętowaniu. W autokarze już się troszeczkę zaczęło robić spokojniej, ponieważ Mindałka z Kacina wysiadł w Katowicach z Kasprem Surogiem, ponieważ oni z Katowic mieli bezpośrednie loty na reprezentację. Szymon blisko mieszka, blisko Sosnowca, także też został i nie wrócił z drużyną. Ray Cowles też chyba został ze swoją narzeczoną, także nie wracał z drużyną, także wracaliśmy w dosyć okrojonym składzie. Niestety w tym meczu, wcześniej Kuba złapał poważną kontuzję i to też takie było, wracaliśmy szczęśliwi, ale jednocześnie troszeczkę... Tak, wiecie, że to jest duże osłabienie dla waszej drużyny, nawet po okienku. Tak, humory nie dopisywały, bo była duża strata i troszeczkę było tam świętowania. Ja osobiście gdzieś tam na początku tylko, a potem się położyłem spać, bo byłem niesamowicie zmęczony, bo nie pamiętam kiedy grałem 3 mecze z rzędu, prawie 3 mecze, bo mieliśmy dzień przerwy, ale tak dużo minut, bo grałem tam po 28, 27 i prawie mecz po meczu, także
Nie pamiętam, kiedy miałem tak dużo minut, intensywnych minut. Także Zasłużyłeś na urlop i pojechałeś sobie do Rzymu odpocząć na kilka dni. no i też między innymi poszedłem spać, bo wiedziałem, że następnego dnia muszę wstać rano, poogarniać trochę spraw i się zbierać na samolot, na lotnisko w Gdańsku, bo miałem bezpośredni lot z Gdańska do Rzymu i też już trochę zacząłem żyć urlopem, zacząłem planować logistykę i co, gdzie, godzinowo, bo pojechałem z moją mamą, także gdzieś tam chciałem to wszystko jak najlepiej dopiąć, żeby nie tracić czasu, a wiadomo, 2-3 dni wakacji, no to fajnie mieć wszystko zaplanowane praktycznie od A do Z, bo tego czasu po prostu potem mało. Tak, i z całego tego planowania w sumie i tak niewiele wyszło, bo Życie nagle napisało zaczął swoje. dzwonić telefon. Do Zaczął tego dzwonić telefon. Do tego planowania sobie szedłem na, już nie pamiętam, na jakąś tam kolejną atrakcję, gdzie miałem zapisaną na punkcie do odhaczenia i wibruje mi telefon i patrzę, że na WhatsAppie dzwoni Łukasz Koszarek i mówię, domyśliłem się, wiadomo o co chodzi. Domyślij się, o co chodzi. Tak, domyśliłem się i gdzieś tam porozmawiałem chwilę, jak wygląda sytuacja. Ale w sumie nie zastanawiałem się długo, tylko gdzieś tam po prostu powiedziałem, że jakoś to musimy fajnie zgrać czasowo z lotami. Logistycznie, I żeby to po prostu było logistycznie, przygotowane. żebym płynnie po prostu z Rzymu jakoś przetransferował się do Warszawy albo do Rygi. To już po prostu była I wszystko niczym było. w hymnie z ziemi włoskiej do Polski. No dosłownie. Dosłownie i w przenośni, także jak będę wrzucał post na Instagrama, to od razu mam już opis do postu. Czyli to był no-brainer, w sensie co czułeś, jak zadzwonił telefon? Cieszyłeś się, czy tak mieszane uczucia? Byłem w szoku, bo nie ukrywam, że od razu po celebracji chwilę rozmawiałem z Szymonem Zapałą w szatni i Szymon powiedział, że też dostał zapytanie, jak wygląda jego sytuacja i czy dołączy na reprezentację. I wtedy sobie pomyślałem, no jak zapytali tylko Szymona, a gdzieś tam ze mną nie podjęli tematu, to pomyślałem, że w sumie no jakby mogę spokojnie już lecieć, głową, wakacje. nie będzie żadnego zapytania, także to mnie bardziej zdziwiło, ale nie było, właśnie tak jak wspomniałeś, nie było żadnego tam takiego głębszej analizy. Wszystko akurat tak się zbiegło w czasie i też myślę, że głównym takim, no nie głównym, ale takim fajnym czynnikiem tego okienka, że mecz był w moim rodzinnym mieście, w którym się urodziłem i gdzie się wychowałem. To jest myślę, pytanie. dla nas sportowców takie fajne wyróżnienie i rzecz sentymentalna, która ma takie głębsze znaczenie niż cały ten sport. Jak właśnie mogłem zaśpiewać hymn, i rozejrzeć się po trybunach i zobaczyć wszystkie znajome twarze, z którymi grałem, albo osoby, które mi pomagały, albo osoby, które gdzieś tam się przyjaźnię, albo koleguję, albo z zawodowej stopy, no to nie ukrywam, że duma mnie rozpierała i powiem wam, że takie jedno z przyjemniejszych odczuć sportowych, jakie miałem w swoim życiu. Mega. Tym bardziej, że chyba też idealnie ten mecze z Łotwą pasowały pod twój profil, bo to były fizyczne mecze, dużo walki, a dobrze wiemy, Willy, że to jest po prostu Ja się śmiałem wczoraj, oglądając mecz, jak te pierwsza chyba akcja, jak szedłeś na boisko, sędzia gwizdnął ruchomą zasłonę i to było w sumie na chyba takim ścięciu UCLA. Tak. Oni, mam wrażenie, że sędziowie czasami już trochę na alibi gwiżdżą, tak z profilu. Tam wiadomo, troszeczkę tak, no gram twardo i gdzieś tam te zasłony staram się wykonywać jak najlepiej, ale tam uważam, że troszeczkę było nadinterpretacji ze strony sędziego i ja bym tego nie gwizdnął. Ja po prostu stałem w miejscu i sędzia, nie wiem, po prostu może chciał
Sędzia widział coś innego, ale to jest temat rzeka, nie? Przewija się wielokrotnie. Ale to wiesz, z tym chyba my próbujemy edukować, zachęcamy do oglądania naszych odcinków, żeby zrozumieć perspektywę zarówno sędziego, jak i zawodników. No ale generalnie no mega, bo gratuluję wam, w sensie ten mecz było widać tak z mojej perspektywy, bo wy byliście w środku, nie wiem jak to możecie skomentować, że w pierwszym meczu z Łotwą na wyjeździe oni mieli, była duża energia taka na boisku, że obie drużyny widać było, że jakby rzuciły wszystko co miały, oni grali bardzo dobrze bym powiedział, ale w drugim meczu ta nasza głębia składu powiedzmy i jakby to, że wszyscy przyłożyli bardzo rękę do tego zwycięstwa, zadecydowało o tym, że ten mecz był no, tak naprawdę przez większą część spotkania pod kontrolą. Tomek? Tomek jest w niezręcznej sytuacji. Tak o tej głębi składu powiedziałem. Wiem, ja jakby dobierałem słowa w trakcie mówienia i chciałem jakoś to tak, żeby ubrać, ale generalnie chodzi mi o koncept. Nie ma co gdybać. Słuchaj, ja powiem Ci, jedna z obserwacji, jaką ja miałem, to na pewno to, że mocno oblicze drugiego meczu, co na pewno też jest zasługą naszej dobrej obrony, było to, że w pierwszym meczu, w pierwszej połowie oni trafili na bodajże 10 trójek. I to nie były takie oczywiste te trójki, tylko za każdym razem jak mieli pozycję, to ją trafiali. I tak w sumie byli w tym meczu na początku, że naprawdę postawili nam ciężkie warunki. W drugim meczu wydaje mi się, że byliśmy znacznie lepiej już jakby przygotowani, że wiemy, że nie możemy dać im się otworzyć. I wydaje mi się, że to miało duży wpływ na to, jak ten początek tego meczu wyglądał. Bo mimo, że nawet nie zagraliśmy może jakoś wybitnie na początku, jeżeli chodzi o skuteczność w ataku, dopiero później, że tak powiem, nabraliśmy takiego naszego naturalnego flow i wyglądało to bardzo płynnie, ale mimo, że ten początek nie był łatwy, to i tak zdobywaliśmy powoli, sobie wyrabialiśmy przewagę, bo ta obrona rzeczywiście funkcjonowała na wysokim poziomie. Też jeszcze napomknę, bo tutaj pojawiają się komentarze, 2 nawet już o koncert, bo ja też widziałem go dopiero w sumie na Instagramie. Nie wiem, mieliście okazję doświadczyć? Byliście na boisku wtedy? On chyba zagrał. On teraz zagrał był między trzecim a czwartą kwartą. Tak, był ten koncert, wstawka, wyszedł z Kolim ze swoją ekipą, 2 tam ludzi jego z ciekawymi fryzurami, ale zrobił swój show, ja też trochę tam podpytałem w kuluarach, uważam, że jak na tego typu event, że tego typu osoba się pojawia, że w jakiś sposób robi zasięgi polskiej koszykówce, uważam, że to jest coś bardzo pozytywnego i wydaje mi się, że trochę to się też wiąże z tym, o czym wspominał prezes Ligi Łukasz Koszarek w naszym ostatnim odcinku przed Pucharem Polski, czyli to, że chcą wyjść do tej młodzieży, a w dzisiejszych czasach, żeby wyjść do młodzieży, musisz korzystać z tych social mediów i korzystać też jakby z siły influencerów i tego, jakie oni mają zasięgi. No, znaczy w ogóle to nie chcę powiedzieć, że nieważne jak mówią, ale ważne, żeby mówili, ale w przypadku koszykówki to jednak niestety w takiej sytuacji nawet już ten sam fakt bycia kontrowersyjnym, że odbył się koncert z Kolima na meczu, czy on śpiewał z playbacku i zasięgi jakie to generuje jest na pewno no, przydatne dla naszej dyscypliny, no, co by nie mówić. No. A jeszcze to chciałem nawiązać do kwestii tego, że ja nie wiedziałem, że wy z żołnierzem, z Przemkiem chodziliście razem do szkoły i teraz w sumie jest razem na parkiecie w reprezentacji w Gdyni. To jest właśnie kolejna ciekawostka z meczu tego w Gdyni, że razem chodziliśmy do klasy i w sumie od żołnierza ściągałem z matematyki czasami. Także żołnierz umysł ścisły i właśnie jak teraz rozmawiam sobie z różnymi znajomymi gdzieś tam na spokojnie, to mówię, jaki fajny zbieg okoliczności, że razem chodziliśmy do klasy, zaczynaliśmy gdzieś tam, bo żołnierz doszedł do tej szkoły sportowej, gdzie już byłem w gimnazjum, także no, ile mieliśmy lat tam, 14, to dalej byliśmy mega młodzi. I praktycznie zaczynaliśmy razem w gimnazjum, jakieś pierwsze turnieje, wspólna szkoła, gdzieś tam zajęcia, treningi na 8, a od tego gimnazjum razem udało się dotrzeć do reprezentacji Polski
w tym samym mieście, z którego pochodzimy. Także no myślę, że bardzo rzadki przypadek. Także coś wyjątkowego. No, Tak. mega sprawa. W sensie, my z Tomkiem w sumie się znamy od 13-14 roku życia i w ogóle te relacje takie budowane przez lata, które w tych młodzieńczych latach uważam nawiązane, to są takie czyste, szczere, które zostają z nami przez wiele, wiele lat właśnie. Jasne. Willy, nie zatrzymujemy Cię. Ogromne dzięki, że się pojawiłeś. Gratulacje Dziękuję jeszcze raz za Puchar zaproszenie. Polski. Tak jest. A jeszcze muszę tylko pożegnać Cię anegdotą, że tak jak Ty wpadłeś w czwartek do autokaru na zgrupowaniu, jak przyjechałeś do nas, taką owację, jaką Ty dostałeś wtedy w autokarze od nas wszystkich, to nawet Jordan Lloyd nie dostał, jak się pojawił. Także naprawdę to chyba świadczy o tym, jakiego typu jesteś osobą, że jesteś, że powiedziałem, że wszechobecnie lubiany. Może ludzie nie lubią do końca grać przeciwko Tobie na parkiecie, ale na pewno pozaboiskowo jesteś mega w porządku, także dzięki, że się pojawiłeś, dzięki, że byłeś na kadrze i co, powodzenia w dalszej części sezonu, oby do zobaczenia w playoffach. A jeszcze Wielkie sobie mamy dzięki. mecz w drugiej rundzie, my będziemy jeszcze grali przeciwko sobie. My się spotykamy w ostatniej kolejce sezonu chyba, nie? W Hali Mistrzów. Tak. Super. Może to być bardzo ważny mecz. Może być. No, no dobra, no to co? Dobra. Mam nadzieję, po drodze się zobaczymy jeszcze chyba. Dzięki panowie. No, dzięki. Dzięki, Trzymajcie się. do Hej, zobaczenia, hej. na razie, cześć. Cześć. Okej, no to my jesteśmy w oczekiwaniu na kolejnego gościa. Tak jest. A w tym czasie... Też pamiętamy, że w trakcie, tylko musimy przypomnieć, Michał, że mamy przewidziane też połączenia z widzami, także będziemy Was informować. Przypominamy tylko, tak jak ostatnio, będzie się to odbywało za pomocą naszych mediów społecznościowych. Trzeba śledzić nasz profil na Instagramie, czyli konto, nie ma co gdybać. Konto naszego podcastu, w momencie jak będziemy Wam dawali hasło, trzeba będzie napisać do nas DM-a. Pierwsza osoba, która tego DM-a wyśle, dostanie, będzie miała podesłanego linka do połączenia się z nami i będzie mogła być na wizji i po chwilę z nami pogadać. Także zamierzam parę tych pytań jeszcze od widzów zrobić, a jednocześnie też mamy przewidzianych 2 gości specjalnych, także wysyłam info do następnego gościa. A Dobra, w to międzyczasie, czekamy na Michał, Kamila. W tym czasie możemy wspomnieć ponownie o tym, że nawiązaliśmy współpracę z XTB, ogłosiliśmy na początku live'a. XTB możecie zarejestrować się z kodem BASKET, gdzie otrzymacie materiały edukacyjne na start w inwestowaniu. No i jest to współpraca, którą nawiązaliśmy z myślą o tym, że chcemy naszym podcastem szerzyć edukację również finansową wśród sportowców i przy okazji wśród naszych widzów, także będziemy od teraz wspólnie z XTB partnerami. I tutaj padło takie pytanie po drodze, które jest dość ciekawe. Możemy, czekając na Kamila, do niego się ustosunkować, bo chyba się wydaje dość trudne. Panowie, jakie są wasze odczucia po meczach reprezentacji? Michał, niestety wypadłeś z grupy Katrowiczów, Tomek, nie zagrałeś w drugim meczu wcale. Jak to jest tak po ludzku? Nie boli was trochę? poczekaj, Dawaj. weź ten komentarz jeszcze raz tam wrzuć. Tak, zostawiamy, no. Kto go napisał? Zyzio 1, ale ja nie wiem, czy to Jareczek. Jeżeli to jest Jareczek, to Jarek, czekamy zaraz wyślemy ci linka. Zyziu, czyli Jarek Zyskowski, jeżeli to napisałeś ty, to jesteś po prostu bossem, szefem. Dzięki, że tak się troszczysz o nas, że wiesz, przejmujesz się naszymi uczuciami. Może to Jeżeli tata ktoś- Jarka. Nie, dobra. No tak, może być też Jarek Zyskowski senior, oczywiście. Michał, ty pierwszy czy ja pierwszy? Bo ja wydaje mi się, że Czuję, że chcesz. to ja mogę, no nie ma problemu. Po ludzku uważam, że jakiś tam sportowa złość jest. Z drugiej strony też uważam, że to są tego typu sytuacje, gdzie jestem w jakiś sposób dumny z siebie, że jestem reprezentantem Polski. To, czy koniec końców dostanę tą szansę w meczu, czy nie, tak naprawdę w jakimś stopniu możesz powiedzieć, że jest zależne ode mnie. Z drugiej strony ja mogę powiedzieć, że wcale nie do końca. I po prostu w tym meczu tej szansy nie dostałem. Czy jest sportowa złość? Na pewno tak. To chyba nie znam zawodnika, który by w takiej sytuacji powiedział, że kurczę, taki mecz, a nie, wiesz, graliśmy przed polską publicznością, a nie zagrałem, ale gdzieś tam uważam, że staram się o takich sytuacji wyciągać to, co pozytywne. Cieszę się, że byłem na tym zgrupowaniu, że jestem częścią kadry.
Wpadł też nowy sprzęt Adidasa, to zawsze też jest jakiś pozytyw, więc no ja nie mówię, wydaje mi się, na tym etapie mamy też, zarówno Michał jak i ja mamy 33 lata, więc to też jest taki chyba wiek, gdzie mamy chyba, mam nadzieję przynajmniej, że Michał również, tak jak i zarówno jak i on, mamy poukładane w głowie jakiś ten system naszych wartości, wiemy z czego czerpać jakąś taką wewnętrzną wartość i to, kim, za kogo się uważamy, albo czy uważamy się za ludzi wartościowych, czy nie. Jednocześnie mogę wrócić do anegdoty, którą mi kiedyś powiedział Misiek Nowakowski w jednym ze sparingów po Eurobaskecie, przed rozpoczęciem sezonu. Graliśmy sparing z Czarnymi, Słupski, z Miśkiem coś tam gadaliśmy sobie przed meczem i on mi powiedział tam a propos Eurobasketu, że słuchaj, wiem, że na pewno byłeś bardzo sfrustrowany, że nie grałeś i tak dalej, ale ja bym zrobił wszystko, żeby być na twoim miejscu. I to taka zawsze jest perspektywa, że trzeba się cieszyć z tego, co jest, że jest ta szansa bycia częścią czegoś wielkiego, a tak jak mówię, no to czy koniec końców te szanse będą, czy nie, w jakimś stopniu na tych okienkach krótkich nie do końca jest zależne od zawodnika. Napisałem do Jarka, czy wbija na live, zobaczymy, czy wytłumaczyć z komentarzy wtedy, ale nie wiem, czy uda nam się go tutaj złapać, ale tak, to co powiedziałeś, to jest wszystko prawda, no i to jakby tutaj nawet nie wiem, no nie owijaję w bawełnę, tylko po prostu takie życiowe prawdy, no bo wychodzimy oboje, Michał nie ma, Renata pisała, że Michał nie ma 33, ty jesteś 4 stycznia, ja jestem z listopada, więc ja mam 32 lata, jeszcze mam przed sobą. Przepraszam Renatko, przypominamy widzom, Renata, czyli żona Michała, dziękujemy, tak. To jest chyba najwierniejszy widz i słuchacz naszego podcastu, zarówno zresztą jak i moja żona, tylko że moja żona słucha naszego podcasta, ona wiesz, z polskim jeszcze, że tak powiem, się uczy. Ale to warto też jest podkreślenia, odcinki ogląda. Bo Lisa, żona Tomka, jest Hiszpanką, ale już świetnie mówi po polsku i z każdym kolejnym razem, jak się widzimy, mówi coraz lepiej i rozumie coraz więcej. Wracając do tego pytania o kadrę, bo tutaj też co dotyczy, redaktor Wasiek dzisiaj powiedział, że dopasowaniu mentalnym do gry w kadrze. Znaczy ja tutaj generalnie, jak już tak patrzymy całościowo na obraz kadry, no to trzeba pamiętać, że tu jest, trener ma jakąś wizję, ma swój podział ról w zespole i dopasowuje zawodników do tego, co oczekuje. Z różnymi trenerami, oczywiście u jednego trenera możesz mieć większą rolę, u drugiego trenera mniejszą, styl gry taki i inny. I tutaj to są rzeczy, z którymi jako zawodnik nie jesteś w stanie wygrać, nie? No bo jesteś jaki jesteś sobą i tutaj nasza stoicka filozofia i ogólnie w ogóle życiowa, to, że no kontrolujesz to, co możesz kontrolować, tak? Kontrolujesz siebie, to, że robisz to, co potrafisz najlepiej i generalnie tak po ludzku, no to pewnie czuje się jakieś takie emocje trudne, powiedzmy, że jesteś czy nie ma ci w kadrze, ale no jednocześnie skupiasz się na tym, co robisz na co dzień. Jesteś w klubie, starasz się grać jak najlepiej potrafisz, grasz jak najlepiej potrafisz, no i nie masz wpływu. Jeżeli będę w kadrze, tak jak jeszcze kiedyś, to pojadę na kadrę i będę cieszył się, że jestem w kadrze. Jeżeli mnie nie ma w kadrze, no to cieszę się tam, gdzie jestem. Tak, w domu. W końcu wiesz, to ktoś ciebie powołuje tej kadry, a nie ty się do tej kadry wpraszasz. No to też jest tak. No, także ale tak, bycie w kadrze jest super przeżyciem. To, co mówił Willy na temat bycia w kadrze i na temat hymnu. Jak ten hymn to jest niesamowite przeżycie. Nie? Tego się nie da opisać. Tak, na Eurobaskecie, jak śpiewaliśmy na każdym meczu przy pełnym spotku, a cappella, no, ciężko o jakieś większe emocje w życiu sportowca niż taki hymn. Jak sobie to nawet przypominasz, to jest no, coś niesamowitego, więc życzę każdemu, żeby doświadczył czegoś takiego. Tak jak mówiliśmy po tym Eurobaskecie, że my w 2009 roku byliśmy na Eurobaskecie w Polsce jako 16-latkowie, którzy przyjechali po turnieju Mistrzostw Europy U16, gdzie zajęliśmy 4. miejsce. Oglądaliśmy wtedy Michała Ignerskiego, tam Davida Logana, tam Adam Wójcik, jeszcze legendy polskiego basketu i po 16 latach z Igim, który był w sztabie, który jest naszym kolegą, byliśmy na Eurobaskecie i reprezentowaliśmy Polskę, więc no oczywiście chciałbyś grać więcej, chciałbyś rzucić więcej, to jest normalne, ludzkie, ale koniec końców no jesteś
na wszystko masz wpływ, nie? I możesz robić to, co najlepiej robisz, potrafisz, cieszyć się i iść dalej, niezależnie od tego, co tam będzie. Także tak, z tego, co tutaj mamy. Zysiu, Słuchajcie, mamy Tak. mały poślizg, jeżeli chodzi o Kamila. Czekamy cały czas, aż się z nami połączy. Pytanie, czy co, może Michał w międzyczasie dajemy opcję któremuś widzowi połączyć się z nami? Dobra, pewnie. No to napiszcie do nas, który wrzucamy Koszkadra na Instagram. Nie ma co gdybać i zrobimy połączenie i rozdamy Wam nagrodę. A w międzyczasie, jak coś jest na czacie, to będziemy się rozwijać, możemy sobie pogadać. Tak jest. Przypominamy nasz Instagram, nie ma co gdybać. Tam wyślijcie DM-a o treści Koszkadra i wtedy zapraszamy Was na wizję. My podeślemy Wam linka. Z linka możecie czy z telefonu, czy z tableta, czy z komputera się połączyć i będziecie na wizji. Także zapraszamy. Dobra, co tutaj z czatu? Do Kamila mamy pytanie o jego piękne podania. No ja swoją drogą, tak, te kilka wczoraj miał naprawdę mega podań, które no są, znaczy nie tyle co zaplanowane, ale trzeba mieć ciągle oczy skierowane na Kamila, żeby wiedzieć i spodziewać się, jak się gra z nim trochę więcej, to już wiadomo, że można takie łatwe punkty wyhaczyć. To pamiętam, grając z Kamilem, taki layupik czy dwa, gdzieś rzucony za plecy, to jest złoto dla zawodnika, żeby go otworzyć. No i też trzeba przyznać, że trener Igor ma to w swoim repertuarze, że lubi takie triki zagrania, żeby tam, ale to podanie na przykład do Jordana przy Diamondzie przez połowę boiska to jest coś, co no niewielu rozgrywających potrafi podać i w ogóle ma chęć, żeby podać, nie? Bo to jest mega ryzykowne podanie, to jest podanie, które jak zostanie przechwycone, to generalnie trener dostaje wścieklizny i zaczyna wyklinać wszystkich dookoła, więc trzeba mieć też jaja, żeby podać takie podanie, bo to Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. A ja mam też w sumie anegdotę a propos Kamila, bo w trakcie jednego z treningów byliśmy razem w jednej drużynie i graliśmy tam jakiś drill, taki był, graliśmy w sumie 5-5 i ja byłem z nim, byliśmy w obronie i aż na koniec akcji wybroniliśmy akcję, ja aż zatrzymałem się i podszedłem do Kamila i mówię, słuchaj Kamil, kurde, dzięki, że w ogóle jesteś taką osobą, bo on tak dużo gada, on gada też dużo poza boiskiem, ale na boisku. On bardzo dużo gada i się komunikuje i to tak ułatwia grę, jak jesteś na parkiecie razem z nim, bo on ci mówi, wiesz, nie wiem, idź do pomocy, jestem, wiesz, mam twoje plecy, albo wiesz, uważaj backdoor czy coś tam, bo biorę, przekaż sobie i on to w idealnym tempie to robi, że nigdy nie jesteś spóźniony z reakcją. Jeżeli jesteś spóźniony z reakcją, oczywiście to jesteś zaskoczony, ale jeżeli jesteś przygotowany na tą komunikację od niego, to ta gra naprawdę staje się prostsza. I tak samo w ataku, przykładowo, jeżeli jesteś na spacingu po stronie powiedzmy słabej, on ci na przykład coś mówi i tam szepczy już, dobra, jak idzie podanie, ścinaj od razu, albo stój w rogu, ja ci postawię zasłonę. I nagle się okazuje, on widzi akcję troszeczkę bardziej w przód, te 2 kroki w przód, nagle się okazuje, że jesteś na wolnej pozycji, bądź postawił dobrą zasłonę i masz otwartą pozycję. Tak, jeżeli jest jakaś osoba, o której mógłbyś powiedzieć, że może być dobrym trenerem, to jest właśnie Kamil. Mamy Filipa na linii, Filipa Keniga. Widzimy, że mamy dużo pytań, ale to wrócimy do nich jeszcze. I naszym gościem jest Filip Kenig, multiprzedsiębiorca, były koszykarz, prezes, rodzic, generalnie człowiek orkiestra. Nasz Obecny prezes, niedoszły prezes, wszystko. Tak. Bardzo Cię miło gościć, Filip, ponownie w naszym podcaście. Również bardzo mi miło. Chyba tak po roku, nie? Jakoś. Tak. Ten entuzjazm w Twoim głosie jest zawsze pocieszający, taki ale spotkaliśmy się tutaj w nawiązaniu, bo widziałem, że Kamil Hanas robił live'a na temat U19. Dowiedziałem się potem, jak wiedziałem, że Ty będziesz, a my pójdziemy dalej, my pójdziemy w mini Copa Endesa, będziemy rozmawiać, też między innymi chcieliśmy pogadać o tym, bo mieszkasz w Walencji między innymi i w Hiszpanii też ostatnio odbył się taki turniej mini Copa i dla naszych widzów chcieliśmy przedstawić, jak on wygląda, bo też może po prostu Ci oddam głos, już będę gadał. Nie zadawaj pytania, wiesz, dużo łatwiej się odpowiada. Dobra, ja może to postaram się ubrać tę kocią myśli Michała w jakieś rozsądne pytanie.
Znamy perspektywę Sosnowca, ok? Zarówno Michał, jak i ja graliśmy również w lidze hiszpańskiej, ale ty z najlepszej perspektywy jako mieszkaniec Walencji widziałeś, jak wyglądało to całe przedsięwzięcie w tym mieście na nowej hali. Jednocześnie pod tym głównym turniejem, czyli Copa del Rey, była też ta mini Copa, czyli turniej dla najbardziej utalentowanej młodzieży w kraju. Jak byś ocenił w ogóle ten cały przedsięwzięcie? No jak w ogóle, czy da się to w jakikolwiek sposób porównać do tego, co my znamy, czy widzimy w Polsce? Znaczy na pewno się tego nie da porównać, no bo jak wiecie, nie da się porównać skali hiszpańskiej koszykówki, popularności koszykówki w Hiszpanii do tego, co jest w Polsce, tak? No to wiemy, jakie są różnice w ilości zarejestrowanych zawodników, tak? Czy to tych, którzy są zgłoszeni do rozgrywek, czy w ilości lig. No bo tak naprawdę jak się uprzesz, to w Madrycie czy w Katalonii zamiast grać w jakiejś lidze amatorskiej, to grasz tam na 7. czy na 8. poziomie rozgrywek i jest to zupełnie jakby skala tego biznesu jest większa. No. Copa del Rey po raz pierwszy w Walencji w nowej hali Royal Arena, 7 meczów, 105 000 ludzi było na hali, tak? Czyli to jest średnio 15 000 ludzi na mecz i to jest mój 5. raz na Copa del Rey, bo to jest grupą takich kolegów, byłych zawodników Walencji. Oni mnie tam zaprosili do jakby swojej grupy i byłem na turnieju. Najpierw pierwszy raz byłem w Granadzie, potem w Badalonie, potem w Maladze, rok temu na Gran Canaria, no i teraz pierwszy raz w domu w Walencji. Ja jestem pod wrażeniem przede wszystkim, jak wielkie to jest święto. W ogóle bilety na ten turniej rozeszły się w kilka minut. Więc tam zapisów było tam iluś nastokrotnie więcej niż możliwości hali, tak, do przyjęcia takiej ilości kibiców. Co więcej, były też pewnego rodzaju kontyngenty dla kibiców, tak żeby kluby mogły redystrybuować te bilety między swoimi kibicami, także przyjechali kibice z Baskonii, przyjechali kibice z Juventutu, przyjechali kibice z innych klubów, tak, wiadomo, z Madrytu, z Barcelony. To jest też super, bo jakby pokazuje, dodaje dużo kolorytu. Ja zresztą w ogóle pamiętam też ostatnie Copa del Rey, na które Baskonia się nie zakwalifikowała. Jak wiecie, Baskonia ma bardzo mocną grupę kibiców i mimo to kilkaset osób z Witorii się pojawiło na tamtych rozgrywkach o puchar i po prostu kibicowali innym drużynom, wszystkim świetnie się bawili i to jest super i pokazuje ten koloryt, więc mówię, pod tym względem organizacja super. Ja nawet sam, mimo że znam tutaj ludzi z Walencji, no wiecie, Walencja ma 11,5 tysiąca karnetów sprzedanych, tak, hala ma 15 000, myślę, że przydział dla kibiców Walencji to było około 3,5-4 tysiące, więc praktycznie niemożliwe byłoby te bilety dostać, no bo sami klienci VIP Walencji to jest około 3000 karnetów, więc oni mieli jakiś priorytet, natomiast udało się, bo jeden z kolegów ma wykupioną lożę i dzięki temu zaprosił nas do siebie do loży. To też jest ciekawostka, bo tam w tamtym tygodniu taki post wrzucałem na X-a, taka loża na sezon, która obejmuje mecze Euroligi, koncerty organizowane w Royal Arenie i 5 topowych meczów ACB, 110 000 euro na sezon kosztuje. Jakby to też pokazuje, jakie to są możliwości zarabiania, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, monetyzowanie takiej nowoczesnej hali, tak, i szczególnie tych miejsc VIP-owskich, tak, widzę, że wrzucacie to, co wrzuciłem, także pod tym względem mówię, Copa del Rey super, sportowo, to tak jak wszystkie puchary, są mecze bardziej emocjonujące, są mniej emocjonujące mecze, na pewno się nawarstwia zmęczenia. Dla mnie takim meczem turnieju to był zdecydowanie mecz Walencji z Realem. Tak, gdzie tutaj do dzisiaj się uważa, że została Walencja skrzywdzona przez sędziów i tam w internecie się przewijały wszystkie gwizdki na niekorzyść Walencji, aczkolwiek Tak, nawet trener Pedro Martinez tak się udzielał w mediach społecznościowych, osoba, która, że tak powiem, też się nie gryzie w język, mimo że jest osobą raczej taką stonowaną na co dzień.
No ale tak, no widać było, że było Tak, duże, tak, tam duże faul w ataku Tavaresa na Del Rey, tak, gdzie on stał tam na Tak, linii rzutów że dał mu osobistych wystarczająco 10 miejsca. sekund, tak, i to tak, tam Pedro skomentował, że tutaj błędem obrońcy było to, że nie wysłał WhatsAppem swojej lokalizacji i to wszystko. Także to jest wtedy faul obrońcy, ale wiecie, dobra, wracając do tej minikopy, nie, bo to jest coś, co mnie też strasznie intryguje, to są rozgrywki, tego nie można mylić z mistrzostwami Hiszpanii, tak, bo mistrzostwa Hiszpanii są w kategoriach U12, U14, U16, U18, a rozgrywki minikopy to są zawody tylko dla kanter, tak, czyli no, tak jak wiecie, tych takich profesjonalnych akademii, które są pod auspicjami klubów ACB. I to się odbywa w ten sposób, że w takim finale, który jest właśnie w trakcie Pucharu Króla, gra 8 drużyn, 6, które wyszły z eliminacji, które są robione w grudniu, plus mistrz poprzedniego sezonu, plus gospodarz. I to jest 8 drużyn, tam są dzielone też na 2 grupy po 4 drużyny, półfinał, finał się gra. Mogą drużyny zaprosić do 2 zawodników, którzy nie są ich zawodnikami normalnie zgłoszonymi do rozgrywek, przez to też fajnie, bo występują zawodnicy, czy to ze Stanów, teraz był chłopak z Portoryko bodajże w Realu grał, mogą zapraszać w tamtym roku na przykład Emilio Szewczyk był gościem Walencji, no co zaowocowało tym, że od tego sezonu, od jesieni jest już normalnie w Walencji zawodnikiem drużyny kadetów. No, poziom rozgrywek różny jest, tak, bo te dzieciaki są różne, tak, no macie, wiecie, 14-latków, którzy mają 1,70 m wzrostu, jeszcze, że tak powiem, wąs im się nie wysypał, tak, a z drugiej strony mamy importy z Afryki, które no raczej nie mają 14 lat i nikt tutaj nie wątpi, że ten wiek ich jest trochę oficjalnie zaniżony no i to jest taka rywalizacja. A kwestia właśnie, no to kwestia tych właśnie talentów, prospektów, bo często wydaje mi się, że my mamy przez to, że może nie mamy aż takiego rodzaju, jeżeli chodzi o grono tych talentów w Polsce, zawsze kiedy w młodym wieku pojawia się jakiś talent w polskiej koszykówce, uważam, że w jakiś sposób robimy tym zawodnikom krzywdę, bo od razu zaczynamy ich wrzucać na jakiś piedestał, że przed nim jest taka świetlana droga, że oni już chwytają świat za stopy i po prostu wszystko stoi przed nimi otworem, a to są zawodnicy czasami w wieku 16 lat. I moje wrażenie jest takie, że jeżeli wyrzucasz kogoś w tak młodym wieku na jak największy piedestał, to jedyne co może zrobić, to jest z tego piedestału spaść. I to uważam, że mentalnie do takich młodych zawodników to jest duża presja i nie każdy oczywiście też z tym sobie dobrze radzi. I teraz moje pytanie w sumie do czego nawiązuje? Moje pytanie do Ciebie jest, czy uważasz, że z perspektywy lat, jak oglądasz, śledzisz tą minikopę, zawodnicy, którzy tam się pojawiają i są tymi wyróżniającymi się zawodnikami, koniec końców zawsze okazują się tymi, powiedzmy, prospektami w seniorskim baskecie? Znaczy nie zawsze, ale jak zobaczysz, jacy zawodnicy się przewinęli przez minikopę, czy byli tam wybrani do najlepszych piątek turniejów, no to masz tam, wiecie, Santiago Juste, Lukę Doncicza, no, całą jakby generację, tak, Hernan Gomezów, no, zawodników, którzy dzisiaj grają w NBA, tak, Hugo Gonzalesa, Jegora Demina, to właśnie śmieję się nie wiem, czy Maciek mój ogląda, ale właśnie Maciek właśnie mówi, że fajny jest uczucie, jak gra w NBA 2K i gra chłopakami, z którymi grał w juniorach, nie? Więc a to też jest ciekawa perspektywa, no. Tak, więc jest to tak, Kasparas Jakucionis, tak, no to są wszystko zawodnicy, którzy, wiecie, no jest po prostu ilość tego talentu w Hiszpanii jest ogromna, no bo trafiają najlepsi zawodnicy czy to z Bałkanów, tak, czy z państw bałtyckich, czy no z Rosji, tak, teraz wiadomo trochę inaczej, ale jest no, plus ten talent, tak, plus ten talent, właśnie mówię, z Afryki, który no tutaj mam największe wątpliwości, bo uważam, że o ile ci chłopcy Hiszpanii, to widzimy, tak, no to właśnie widzicie to zagranie, które w tle leciało, tak, chłopiec, który ma 14 lat, tak, jeszcze nie ma 14 lat, a walczy, no niestety przeciwko jakimś 18-latkom, którzy są w ogóle na innym poziomie fizycznym. No i to dla mnie w ogóle takim meczem... Te dysproporcje są ogromne, nie? Jak porównasz teraz to był po prostu hit. Poprzednią akcję. Tak. To jest... Pojedynek. Ale to jest, ale no tak, tutaj ciężko coś temu zaradzić, tak? No to wiesz, tutaj masz fizyczność jak w PLK tych chłopaków niektórych, nie? No to jest w ogóle coś niesamowitego, natomiast ja widzę, no ty Tomek grałeś, tak? Z Basalą Bagayoko chyba, tak? W Bilbao tak, i też rozmawialiśmy tam prywatnie o tym chłopaku, który na pewno jak no miał niby 12 lat, to nie miał tych 12 lat, tylko pewnie miał 14 czy 15.
Tak, przypomnijmy, że to kosmicznie. zawodnik, który został najmłodszym debiutantem w historii. Nie wiem, czy już nie został pobity, ale w tamtym okresie był najmłodszym debiutantem w historii Ligi ACB. Zadebiutował pobił mając tam Rickiego bodajże Rubio, 14, prawie 15 lat ukończyłem, 14,5 roku czy jakoś tak. Dokładnie. Nie? No. I to jest 14 lat, tak? No to jeszcze nie 14, znaczy może już ma skończone. Wiesz co, w większości oni wszyscy są urodzeni 7 stycznia, bo jakoś tak wypisują tam paszporty. Jak trafili, to wiecie, w Hiszpanii się ludzie z tego śmieją, że akurat lekarz raz na 4 lata przyjeżdża do jakiejś wioski i wszystkim z ostatnich 4 lat wypisuje ten sam paszport. No jest to fatalne, natomiast były rozmowy w Federacji Hiszpańskiej, jak to ukrócić, co z tym zrobić, bo są kluby, które się specjalizują, są agenci, którzy się specjalizują w takim imporcie właśnie tych zawodników, tylko to jest tak, po pierwsze, wielu z nich naprawdę jak skończy już nawet w wieku 18 lat, już w tej kategorii juniorskiej nie dominują, no bo mają tych fizyczność tylko i nic poza tym. Po drugie, jakby w seniorskim graniu potem ich nie potrzebuje, grają gdzieś na jakimś 3., 4. poziomie w Hiszpanii za 500 czy za 800 euro, więc jakby z jednej strony fajnie, bo się wyrwali pewnie z krajów, gdzie jest dużo bardziej niebezpiecznie, dużo większa bieda i może coś sobie w życiu dzięki temu poukładali, no ale ja widzę w tym duży problem, natomiast Federacja Hiszpańska taki problem, że oni nie mogą kwestionować dokumentów oficjalnych typu paszporty wydane przez inne państwa, tak, no bo to jest oficjalny dokument. No, były takie pomysły, żeby robić zdjęcia nadgarstka, badać wiek kostny, tak jak robi FIBA, żeby tych chłopców gdzieś tam weryfikować, no bo rodzice się burzą, tak, no masz dziecko, które ma właśnie 14 lat, 1,75 m wzrostu i musi rywalizować z gościem, który jest od niego 35 kg cięższy, no po prostu jest to niebezpieczne, tak, więc to są takie problemy. A też rozmawiamy o Hiszpanii, która w tym momencie przechodzi, powiedzmy, ten kryzys pokoleniowy, że ta kolejna generacja, że tak powiem, nie weszła może na aż taki poziom, na jaki oczekiwaliby, biorąc pod uwagę że jest sukces w susza, ostatnich tak. latach. Dokładnie. Mówią, że jest duża susza, tak jak mocne były roczniki 0,5, tak jeszcze mamy tutaj De La Rey, tak, Adaya Mare, Lucasa Langarite, rocznik 0,6, tak właśnie z Hugo Gonzalesem, z Mario Sansuperi, no to są też mocne roczniki 0,7. Mówimy tutaj oczywiście o rocznikach, które zdobywały Mistrzostwa Europy, no to właśnie jak patrzą w dół, no to mówią, że jest susza, tak, roczniki 10, 11, 12, 13, no to nie oceniają, że są słabe, także słabe na ich warunki, tak, no bo to też mówmy się. Natomiast wiecie, to się nie zmienia, statystyka jest nieubłagana, z każdego rocznika w Hiszpanii macie 35 000 chłopców grających koszykówkę na poziom ACB, trafia 5, tak, no bo to jest mniej więcej, nie wiem, 60 Hiszpanów grających w ACB i jest ten problem, no a z drugiej strony jest to najsilniejsza liga w Europie, macie takie drużyny jak Murcia czy Baskonia, w których Hiszpana nie uświadczysz, tak, grają zawodnicy KUPO, tak, czyli ci, którzy 3 lata spędzili jako młodzieżowcy w kategoriach młodzieżowych. Natomiast wracając do tej minikopy, no impreza jest mega opakowana, tak, no to jest przeżycie dla tych dzieciaków, to jest marzenie każdego dzieciaka w Hiszpanii, żeby na taką imprezę pojechać. Śpią w tym samym hotelu, co drużyny seniorskie, jedzą w tych samych restauracjach, wożeni są tymi samymi autobusami, są na tych meczach. Na ich meczach ile widzów się pojawia? To no na meczach, słuchajcie, w tych, które były grupowe półfinały w starej hali w Fontecie robione, no to było po 3-4 tysiące ludzi, na meczach, tak nie wiem, Real grał z Barsą, czy Valencia, takiej ilości były. Wow. Na meczu finałowym było 8 tysięcy ludzi, tak? Tam w Royal Arenie zamknęli najwyższe sektory. Ja najwięcej widziałem w Badalonie, był mecz finał Real Barcelona i było 12 tysięcy ludzi na tym meczu. W niedzielę, mówimy o godzinie 13 w niedzielę, tyle ludzi przychodzi na mecz 14-latków. To jest słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Ten mecz jest transmitowany taką frekwencję w piłce nożnej byłoby ciężko osiągnąć w takim wieku w Polsce, a to dopiero... W Polsce tak, no widziałem co prawda jakieś tam mecze tej juniorskiej Ligi Mistrzów i grał chyba, nie wiem, FC Köln z Ajaxem, było 50 tysięcy ludzi na meczu FC Köln młodzieży. Ale tak? mówię o polskich realiach w tym momencie. No nie, no wiecie, na YouTubie... Był mecz kadry młodzieżowej w Szczecinie i też pamiętam, że tam jakiś był bity rekord, jeżeli chodzi o frekwencję, ale to była chyba kadra czy U20, czy U19, nie pamiętam, jakiś taki właśnie, wiesz, już ten starszy rocznik. Więc no, a mówimy tutaj cały czas o chłopakach, którzy mają po 13-14 lat. No wiecie, to jest też tak, że jeżeli patrzymy na ten finał, patrzyłem jak w trakcie oglądania tego finału było 100 tysięcy ludzi na YouTubie to oglądało, a mecz był też transmitowany w telewizji, nie? Więc nie wiem ile było wyświetleń, 109 tysięcy wyświetleń, tak? Z Valencia Basket Real Madrid na YouTubie, no to wiadomo, no tam trochę skautów pewnie ogląda ale to po prostu ludzie oglądają, no to nie oglądają tylko tak jak u nas krewni i znajomi, tak, tylko po prostu ludzie się tym interesują, to oglądają, to co Michał pokazujecie tutaj w tle, no to jest wypełniona ogromna hala
i te dzieciaki naprawdę, super, To jest tak? To jest niesamowite. atmosfera, wiecie, to światło gaszą, ludzie się bawią, no to jest dla takich dzieci, to jest przeżycie, no niesamowite, tak? I teraz pytanie, czy oni spadną z tego piedestału, no nie wiem, no to jest... Dzisiaj też opowiadałem trenerowi Wojtkowi Bychawskiemu, bo jest w Walencji akurat teraz na tydzień przyjechał i dzisiaj mówiłem mu, że na czym polega taka pierwsza rozmowa, jak twoje dziecko trafia do kantery, tak, czyli kończy U12 kategorię i trafia do tej, no i wiecie, wszyscy rodzice myślą, że złapali tutaj Pana Boga za nogi, tak, i to dziecko będzie na pewno graczem Euroligi albo gdzieś tam będzie profesjonalnie grało w koszykówkę, a tutaj na pierwszym spotkaniu koordynator mówi, że sobie w ogóle to wybić z głowy, bo na to szanse są prawie żadne, tak, no bo statystyka jest taka, że tam jak masz 35 tysięcy dzieci grających w Hiszpanii, a 5 trafia, no to jest w ogóle jak wylosować w lotto. No. I to jest nie do osiągnięcia, co zresztą pokazuje Valencia Basket, no bo jak spojrzymy, jacy wychowankowie grają w tej chwili w pierwszej drużynie, no to macie Giuseppa Puerto, który jest rocznikiem 99. Kapitan drużyny, tak, bodajże? Tak. I teraz jest Sergio Dolarea, tak, rocznik 2005, który też nie do końca z wychowankiem trafił to jako 15-latek, no ale grał 3 lata, w tych 4 latach grał w tych grupach młodzieżowych, czyli masz jednego zawodnika na 6 lat w takiej organizacji, jaką jest Valencia, profesjonalnej, z możliwością treningu, trafiają na poziom euroligowy. Oczywiście są zawodnicy, którzy grają w ACB też, no bo jest tam Ian Jimenez, Guillem Ferrando i tak dalej. Jest kilku graczy, którzy też przeszli, no ale to mówię, to jest strasznie skomplikowane, no i ludzie się dziwią, że tak jest. I teraz jeszcze chciałem wrócić do tego, bo jak te wpisy zamieściłem, sorry, że tak gadam, ale jak się rozkręcę... No, ale po to się zaprosiliśmy, wiedzieliśmy, że te wpisy samo grają. Jak te wpisy zamieściłem, tam zamieszczałem z tej minikopy i tam opisywałem właśnie Szymona Nagórskiego i Oliwiera Czarneckiego ze Szczecina zresztą, Tomek, także fajny chłopak, 2,6 wzrostu, bardzo wysoki i pisałem to, ktoś na Twitterze właśnie wstawił, jakiś jeden z rodziców, pozdrawiam serdecznie, ale jakiś tam filmik, jak rzuca ze swoim 10-letnim synem i z pytaniem, czy tam, panie Filipie, czy coś z niego będzie, nie? Jak rzuca z nim do kosza. I właśnie mi się od razu skojarzyło, ja tam odpisałem grzecznie, że na pewno może być wartościowym człowiekiem, nie wiem, dobrym synem, ojcem, dobrze się uczyć, ale czy będzie zawodowym sportowcem? No raczej nie, tak, bo statystyka jest taka, ale póki ma pasję, to niech rzuca pomarańczą do kosza, tak, no bo to jest, wiecie, bez sensu to, co mówisz, takiej robienia jakiejś presji na dzieciach, żeby już tam szkolić czempionów od 10 roku życia. Takie mi się wydaje, że w Hiszpanii jest podejście właśnie klubów, że przede wszystkim, że no znacie obydwaj Hiszpańsków, no Tomek lepiej zdecydowanie niż Michał pewnie, chociaż nie wiem, nie sprawdzałem do końca, ale jest takie słowo w hiszpańskim, które jest ciężko przetłumaczyć, disfrutar. No to znam to słowo. Enjoy, tak? To takie enjoy, takie tak, no nie, takie, ale moim zdaniem to jest takie głębsze jeszcze i oni właśnie wszyscy mają tutaj w tych klubach, że te dzieci mają właśnie, jak my z żoną disfrutować ten proces, tą zabawę w tą koszykówkę, cieszyć się, że mogą grać z Barceloną, z Realem. Słuchaj, to jest anegdota, którą ja pamiętam jeszcze z czasów, jak w moim pierwszym klubie byłem w ACB w Juventucie Badalona i kiedyś dostałem zaproszenie tam z klubu, żeby przyjść na trening najmłodszej grupy młodzieżowej. To była grupa 6-latków. No i ja myślałem, kurczę, oni mają grupę 6-latków, w tej Hiszpanii na pewno oni tam, wiesz, trenują, że te 6-latkowe to tak jak te filmiki takie są czasami z Chin, tych dzieci małych, co umią 2 piłkami kosować, że tam jest taka dyscyplina. No i poszedłem na te zajęcia, a te dzieciaki się bawiły jakimiś małymi takimi piłeczkami, co przypominało piłki do kosza, gdzieś tam sobie podawały je sobie, grały w jakieś gry, grały w jakieś kółko i krzyży, jakimiś szarfami się tam sobie przebiegały. I to w ogóle, no tak wiesz, to nie miało to wiele wspólnego z treningiem koszykarskim. No i tak zacząłem dopytywać, a mi zaczął tłumaczyć ten trener właśnie, który odpowiedzialny za tą grupę i mówi, słuchaj, naszym celem jest zaszczepić w tych dzieciach pasję do tego, żeby przychodzić tutaj na halę, bo te treningi grupy U6 były na tej samej hali, gdzie trenowała pierwsza drużyna i ten cały kompleks Juventutu Badalona, który już tam powiedzmy stary, bo wybudowany na Olimpiadę w Barcelonie w 92, ale tam jest po prostu główna hala i otoczona mniejszymi halami, siłowniami i tak dalej i tam się odbywają wszystkie zajęcia i im chodzi po prostu o to, żeby zaszczepić w tych dzieciakach chęć przychodzenia do tego obiektu, bo są fajne eventy, bo fajnie mogą spędzić czas, poznają nowych kolegów i koleżanki, przez co też rodzice przychodzą na te zajęcia z nimi
A przez to, że przychodzą, to idąc na te zajęcia, przechodzą obok tam jednego boiska bocznego, a tam trening jest U12. A tam akurat jest jakiś mecz właśnie BFC Barcelona kontra Joventut Badalona U16. I się zbiera, wiesz, tam ileś tam set osób, żeby ten mecz oglądać. I to jest taki właśnie proces, piramida cała stworzona, że ten początkowy etap to jest ten właśnie enjoy, ten ta disfrutar, to o czym mówisz, żeby zaszczepić pasję do tej koszykówki, do takiego spełniania się poprzez sport. No tak jest, ale wiesz co, to jest jeszcze takie, to jest ten sport na tym najwyższym poziomie wyczynowym jest dosyć taki, mogę powiedzieć, brutalny, tak, bo w Polsce przez to, że nie mamy takiej skali jakby przede wszystkim dzieciaków, nie chcę mówić, że skali talentu, tylko po prostu nie mamy tyle tych dzieciaków w koszykówce, to też mało jest tematów tak zwanej pozytywnej selekcji. Po prostu u nas z reguły jak się zbiera jakaś grupa, no to tam no są kluby, jest kilka klubów może, które tam ściągają zawodników z Polski i gdzieś tam szkolą ich, ale generalnie jak tam się tworzy jakaś grupa, to ona w miarę stabilnie funkcjonuje. Mój Tymek ma 13 lat, tak, gra to jest pierwszy rok Kantery teraz. Oni w zeszłym roku mieli 5. miejsce w Mistrzostwach Hiszpanii U12, bo są takie mistrzostwa, jeszcze na niskie kosze grają, ta linia na 4 metry od kosza za 3 punkty są rzuty, to jest w ogóle super, tak, bo tam nikt nie parkuje autobusów w trumnie, tylko z 4 metrów że takie dziecko potrafi naprawdę dobrze palnąć. I to z drużyny Tymka sprzed 2 lat jest tylko on w tej drużynie. Z tej drużyny sprzed roku jest 5 chłopców zostało. Czyli cały czas mieli się taką pozytywnie. I teraz te dzieci, to co się mówi o takim syndromie odrzucenia, jak mają, nie wiem, piłkarze, którzy kończą U18 w Akademii, nie wiem, Chelsea, Manchesteru i nagle oni wychodzą nie wiem, jakieś samobójstwa były, że coś takiego, że czują się, nie wiedzą jak sobie poradzić, nie wiedzą jak sobie poradzić w mniejszym klubie. W Hiszpanii następuje to dużo wcześniej, czyli dzieciaki trafiają, nie jestem dobry wystarczająco, żeby zostać w Walencji, ale mam jeszcze, nie wiem, 100 klubów w okolicy, mogę pójść do innego klubu, realizować swoją pasję, jak będę wystarczająco dobry, to wrócę. To się też zdarza, tak, bo Maciek miał takiego kolegę w U16, który tak się do końca nie łapał do drużyny kadetów, a był reprezentantem Łotwy, poszedł do innego klubu, po roku wrócił do juniora i nawet został wybrany w pierwszej piątce tam Adidasa turnieju rok temu do pierwszej piątki Mistrzostw Europy, 3. miejsce Mistrzostw Europy z kadrą Łotwy zrobił, czyli możesz odejść na chwilę do słabszego klubu, a potem wrócić, nie? A wiesz, a u nas jest trochę tak, że jak już jesteś tam w te ramy, że jesteś takim powiedzmy zawodnikiem z poziomu blisko, nie wiem, kadry Polski, no to z reguły w takim klubie jest takich 2, może 3 i jakby tego talentu jest na tyle mało, że tak naprawdę trenerzy czasami wiesz, no to okej, no ten jest wysoki, dobra, to chodź, będziesz trenował, nie? Żeby w ogóle tą drużynę zebrać, nie? Żeby to wyglądało. To jest zupełnie inaczej pod tym względem, nie? Także, ale też jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, mi się to niezmiernie podoba. Sorry, ja nie zatrzymam, nie? Chyba że Kamil czeka już. My Ciebie zaprosiliśmy, myśląc, że my Ciebie potrzebujemy na tym live'ie, ale to chyba się podpływać tak na live'a. Musimy nagrać, Filip, kolejny odcinek nagramy. Bo nie, dobra, to jak chciałem wyłączyć, to jeszcze tylko jedno chciałem, nie? Bo to, co mi się strasznie podoba, to jest, że ci rodzice jeżdżą w Polsce się to czasem zdarza, jak z kadrami tam dzieciaki jeżdżą, to się zdarza, ale że ci rodzice jeżdżą na te wszystkie turnieje, my jesteśmy trochę tacy wyrodni rodzice, bo jak mamy 3 dzieci, to nie zawsze po prostu mamy, no też jakby pracujemy i nie mamy zawsze czasu, żeby pojechać na jakiś taki turniej, ale teraz wiecie, tam jest grupa rodziców na WhatsAppie i teraz był turniej, Tymek był teraz w weekend od czwartku w Benalmadenie, u Adama Waczyńskiego zresztą, gdzie Adam mieszka i byli na takim dużym turnieju międzynarodowym też. I kurde, ci rodzice, którzy tam ich chodzą, kibicują, poprzebierani są, te koszulki sobie produkują na taki wyjazd, na te obiady chodzą, jedzenie, nie, turniej super, bo tam grał Żalgiris, Fenerbahce, Real, właśnie coś tam skończyli na 3. miejscu, ale mówię, no cały ten jest eventem i tych rodziców jedzie, tak naprawdę jak robisz taki turniej, to masz oprócz tego, jak przyjeżdża ci 12 zawodników, to masz gwarantowane, że ci przyjedzie z takim klubem jeszcze z 50-60 kibiców, właśnie rodzice, tak, dziadkowie, to jest organizowany rodzinny wyjazd, zamiast organizować, nie wiem, city break gdzieś tam, czy w urlop w ciągu roku gdzieś tam z rodziną, to oni rzeczywiście poświęcają ten czas, żeby jeżdżą, zrobić rodzinnie wokół dzieci, sportu. Tak. Dokładnie. Dobra. Super, mega. Filip, słuchaj, my już wiemy, że Ciebie korci, że Ty chciałeś się zaprezentować tutaj przed widzami, żebyśmy nagrali z Tobą kolejny odcinek. Obiecujemy Ci, to masz tak jak w banku. Za rok znowu, tak, będę się musiał prosić. Jesteśmy umówieni. Tak, macie mojego numeru telefonu, ale zadzwonimy. Zadzwonimy do Pana. Dzięki, Filip, ogromne dzięki jak zawsze. Nie zatrzymujemy.
Spoko, Szacun za to, co pozdrowionka. robisz, szacun, że w ogóle się dzielisz swoimi obserwacjami z Hiszpanii, bo też wydaje mi się, że zawsze trzeba dążyć do tych prawidłowych wzorców. Hiszpania wydaje mi się, że też jest ciekawym przykładem, bo tak jak przez wiele lat widzieliśmy ten po prostu jakby to powiedzieć, ten urodzaj, ten dobrobyt, który był, jeżeli chodzi o hiszpańskie talenty. Teraz też widzimy, że jest taka sytuacja, gdzie jest tam, tak jak mówiliśmy, ta lekka posłucha i ciekawe właśnie, jakie decyzje będą wprowadzane, żeby sobie z tym radzić, ale wiadomo, inna skala sportu, inne... Znaczy, z drugiej strony Mistrzostwa Europy, ostatni Eurobasket i miałeś w pierwszej piątce chłopca na jedynce 2006, a na dwójce 2005 rocznik, nie? No znajdź mi takich, którzy u nas by to udźwignęli. Okej, Hiszpanii nie poszło w tym Eurobaskecie, ale zobaczymy, co będzie na kolejnym, nie? Dokładnie Dobra. tak. Super, Dobra, dzięki, trzymajcie się. Dziękuję, dzięki Na razie, Filip. miłego wieczoru. Cześć. Dzięki, cześć. Dobra. I jest z nami Gościak, Kamil Filip. Łączyński. Kamil Łączyński, O. przepraszamy Kamil. Rozmawiamy Kamil Cześć wam. rozmawiamy właśnie o młodych, perspektywicznych właśnie graczach. No jak właśnie oni dlatego wchodzą się w ten zgłaszam, że seniorski Filip, basket. znajdźcie mi takich, co ten, to ja. Jestem. Super, Dzięki, Kamil. że- ale widzimy, że chyba nie jesteś sam. Ktoś tam z No tobą? nie Czy jestem się- sam, chciał mój młody dotrzymać towarzystwa. No, Dobra, Hej. Wystarczy, bo już Antek- jest późno i nie powinien o tej porze być, ale czekaliśmy, wiadomo. ale Właśnie, że tak. Filip tak pięknie mówił, że Kompromisy to są. ciężko było przerwać Filipowi. Antek jest Słuchaliśmy przykładem go z uwagą właśnie tutaj. zawodnika, który disfrutar balon często. On się cieszy tą On się koszykówką. cieszy prawda? grą, no. Tak, Cieszy się tak, grą. tak. Ale Kamil, ty tak samo, widać to w tobie, że lata mijają, a ty tą grą się cieszysz, że tak jak wspominałem, nie wiem czy oglądałeś z początku tego live'a, ale wspominałem tę anegdotę z treningu, jak byliśmy razem w drużynie i potem dzisiaj po trzej mówię, że kurde, grać z kimś takim, co tak dużo gada na boisku, to jest tak po prostu tak ułatwia grę, że wiesz co zrobić, wiesz gdzie się ustawić, wiesz co się zaraz wydarzy, bo ty analizujesz grę do przodu, a jednocześnie mi zaczynasz o tym mówić i ja już teraz mówię, dobra, to Kamil mówi tak, to ja sobie zrobię tak i jesteśmy Ja już cię kompletnie- na tyle poznałem, że wciąż nie wiem, czy to jest ironia i zresztą Michał to potwierdzi, myślę, że jeden kadrowicz to potwierdzi. Mam zresztą podobnie, ludzie dokładnie to samo mówią o mnie, że nie wiedzą, ale czy mówisz naprawdę, czy to ironiczne? Nie, mówię Do naprawdę. końca nie Kamil wiadomo nigdy naprawdę- z tobą, czy to jest ironia, czy nie. Teraz potwierdzasz to, że to jednak nie była ironia, więc się cieszę. Nie, to naprawdę. Wiem, że jestem w tym podcaście królem sucharów. Na co dzień ludzie mnie znają, że wiedzą, że po prostu uwielbiam sobie żartować, jestem mistrzem sarkazmu, ale w tym przypadku mówię całkowicie na serio, bo Dzięki. mówię, to jest już taki można powiedzieć wymierający gatunek zawodnika, który rzeczywiście ustawia całą drużynę takiego generała boiskowego. Dziękuję, to bardzo miłe. Bo chcieliśmy jeszcze wspomnieć, ja chciałem wspomnieć o tych podaniach, bo ja miałem przyjemność oglądać sobie wczorajsze spotkanie na żywo. Komentatorzy też byli pod wrażeniem i te podania to było jedno do Sokoła po handoffie, nie? To za plecy, klasyczne zagranie, które też miałem Firmóweczka. nieraz przyjemność odebrać, ale to zagranie do Jordana przy Diamondzie z połowy. Tak. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio widziałem kogoś, kto posłał to podanie. Możesz nam powiedzieć właśnie, co masz w głowie? No. No, że trzeba podać. Nie, że trzeba dostarczyć piłkę. Wiesz co, to jest... No kurczę, jesteśmy inteligentnymi ludźmi, jesteśmy inteligentnymi zawodnikami i uważam, że jeżeli... włączyliście skrót, więc Antek zajrzał tutaj do... Dobra. Przepraszam. Swoją drogą, najmocniej. przepraszam, że ci przerwę, ale jak odpaliłeś trójkę w kontrze po koźle, Tak. byłem tak dumny, znaczy dumny, nie, no chcę powiedzieć, że wiesz, pod wrażeniem pozytywnym, mówię, no on się nie znaczy w sensie wiesz, nie, że dzisiaj to jest to, że dzisiaj jest z grubej rury. No, dobrze się czułem. To znaczy inaczej, fizycznie może nie czułem się najlepiej, bo tam miałem trochę problemy delikatne zdrowotne, ale już tam z biegiem czasu, jak to zawsze bywa, jak się wchodzi na halę, to wiele rzeczy szybciutko mija i się od razu człowiek nakręca pozytywnie. Najpierw wrócę do tego podania do Jordana. Wiesz co, no, wszyscy w kadrze mają naprawdę bardzo wysokie IQ i wystarczy jedno spojrzenie na siebie albo dwa słowa i rozumiemy się od razu momentalnie. Wiadomo, że jest dużo taktyki. Na tym poziomie naprawdę ekipy są bardzo dobrze na siebie przygotowane i takimi nieszablonowymi zagraniami trzeba szukać gdzieś punktów, czy to 2, 4, no to zawsze jest
dodatkowe zaskoczenie przeciwnika. Powiedziałem Jordanowi, że przy tej zagrywce, którą mamy, elbow, żeby zaczął troszeczkę niżej, nie zaczynał jej z wysokości rzutów, linii rzutów wolnych i jeżeli tylko i wyłącznie właśnie Lomasz, który go kryje, będzie stał w tak zwanej pozycji topside, żeby blokować mu wyjście łatwe na top, to żeby po prostu złapał ze mną kontakt wzrokowy, ja będę gotowy w każdej sekundzie, żeby mu wrzucić piłkę, bo po prostu nie ma nikogo pod koszem, kto by mu pomógł, bo wszyscy są wyciągnięci na obwód. Poprosiłem Michała Sokołowskiego, żeby postawił mi zasłonę, tak żeby troszeczkę ta presja rozgrywającego na mnie była mniejsza, żeby miał swobodniejszy właśnie pogląd na to, co się dzieje pod koszem i żeby miał łatwiejsze podanie. No i faktycznie Sokół to zrobił. Niestety Sokół nie wiedział, co ja planuję z Jordanem i wbiegł tam pod kosz. Całe szczęście, że nic się nie wydarzyło, że się oni na mnie zderzyli, tylko Jordan złapał tą piłkę i dorzucił te 2 punkty. Także super, no mówię, takie łatwe podania tylko i wyłącznie punkty tylko i wyłącznie napędzają drużynę i powodują, że no gra się troszeczkę łatwiej, bo ten przeciwnik nie musi być i nie może być tylko przygotowany, wiecie, na to, co my sobie zaplanujemy, znaczy co oni sobie zaplanują na odprawach wideo, tylko też musi już być przygotowany na to, że nawet w nieszablonowy sposób można zdobyć punkty. No fajnie, naprawdę fajnie, że to wyszło. Myślę, że nie tylko ja i Jordan byliśmy zadowoleni z tej akcji, ale Antek też, nie? A nam właśnie chyba i wszystkim widzom udowodniłeś, że musimy cię zaprosić do któregoś z odcinków analitycznych, bo po prostu jak zacząłeś tutaj swoje... Ale właśnie... analizę sędziowską ja poproszę, jeżeli mogę. Nie, no analizy sędziowskie są, mamy jeszcze 2 odcinki będą, znaczy w ogóle ta seria jest, mi się wydaje, fajna, ja się dużo uczę słuchając pana Calika. Tak. I to jest takie merytoryczne i wydaje mi się wartościowe i dla kibiców, i dla zawodników, ale te analizy takie, bo to są super to, co mówisz, bo opowiadasz, co masz w głowie, a też dobrze wiemy, że takie podanie, jak nie przejdzie, jak idzie łatwa strata, to jest reakcja trenera, jest zazwyczaj taka impulsywna, nie? No i wiesz, i też była sytuacja taka, że oni rzucali rzuty wolne, my mieliśmy ułożyć sobie jakąś akcję, mieliśmy coś zrobić dokładnie, więc no prawda jest taka, że tak, jak to nie wychodzi, no to zaczyna się robić nieciekawie, więc no to jest ta ryzykowna gra, którą niekiedy podejmuję i no różnie z tym bywa czasami, ale chyba jakby tak overall z całej mojej kariery sprawdzić, no to wydaje mi się, że jednak ten procent nie jest 50/50, a jest bardziej pozytywny niż negatywny. Także no to mówię, to też nie tylko to, co ja sobie wymyślę, ale też co ten zawodnik, który dostanie piłkę, musi wiedzieć, co ja chcę zagrać w danej akcji. No bo myślę, że jakbym Jordanowi nie powiedział przed tą akcją, że mu podam, no to mogło być ciężko, bo on by był po prostu skoncentrowany na tym, żeby we właściwy sposób do podania wyjść, nie? Więc no, do tanga trzeba 2, ja to zawsze powtarzam. No, ale ta czujność... A wiecie, że ja puszczam klasyki w autokarze, więc tak. nie jest nikomu obca ten fragment. Tak, naturalnie. Na tym zgrupowaniu, zresztą tak samo na listopadowym. Łączka jest naszym, że tak powiem, szefem, DJ-em, jeżeli chodzi o obsługę głośnika. Przejąłem tak, Walcera na razie. Wiesz, czego mi brakuje? Brakuje mi stacjon. Stacjon. Nie było kiedy krzyczeć tego stacjon na razie, bo nie ma kiedy się zatrzymać na tej stacji w autokarze mi brakuje, u nas mi brakuje. Doczekamy takich czasów. Życzę to wam i sobie. Tak. No, Kamil zawsze... proszę. Nie, bo mówię, że Kamil zawsze siedział na ostatnim siedzeniu w autokarze szefowskim, VIP-owskim i zawsze po wygranym meczu był ten komunikat na cały autokar, stacja. No. Teraz ja siedzę na ostatnim, a ja nie jestem. Ale nie krzyczysz? Nie. Ja wyślę SMS-a na grupie. Ja swoją drogą... Jakie czasy. Ja swoją drogą nie muszę krzyczeć teraz, bo teraz mamy bardzo dużo pit-stopów w drodze powrotnej, ale to już chyba nie na teraz. Mów. Dobra, możemy zadać pytanie Antkowi? Chciałbyś odpowiedzieć na jakieś pytanie? No dobra, ale nie wiem, czy wejdzie. Ja wiem, ja muszę, bo ja wiem, jakie pytanie zadać. Chodź, skoncentruj się, dobra? Dawaj, Antek, 2 pytania. Pierwsze pytanie, to czy byłeś wczoraj na meczu? Nie.
Nie byłeś? Okej. A widziałeś w ogóle coś z tego meczu? Oglądałeś jakieś fragmenty? Praktycznie cały. Praktycznie cały, okej. No to będziesz wiedział na pewno odpowiedź. Kto twoim zdaniem jest najlepszym rozgrywającym? Najlepszy rozgrywający, jakiego znasz. Jakiego znasz? Najlepszym, jakiego znasz. I to dobrze. Ja. Ty? Szacun. Czyli Życzymy ci tego, żebyś był. Tak. No, dobrze, dobrze. Kolejne pokolenie. Jeszcze się może, nie, chyba się nie załapiemy. Czy się załapiemy? Może Ja w z sumie. nim nie, a wy może jeszcze. Słuchaj, Może. jak też nie wiem, jak to było śmieszne, ale no wczoraj na meczu było pożegnanie Adama Chrycaniuka w kadrze. Uważam, że też świetny pomysł, bardzo, bardzo fajna i zasłużona ceremonia dla Bestii. No ale właśnie, jaka jest perspektywa taka twoja wtedy, Łączka? Jak ty widzisz na przykład tak, że na listopadowym okienku to był Damian Kulik, również zasłużony kadrowicz. Teraz był Adam Chrycaniuk, a ty dalej w tym koszulce, w tym stroju i gotowy do Damian boju. to ile Damian? Damian chyba był w moim wieku, jak kończył, nie? Bo to miało 36, jak zakończył karierę. Chyba jakoś tak. Mhm. Damian jest 87 rocznik. tak, To jest 2 lata Tak. różnicy ze mną i chyba 2 lata temu zakończył karierę, tak? Więc no to jest jakby chociaż teraz- czekaj. Ciut więcej, on chyba 21. Tak, bo na ostatnio Eurobaskecie 2,22 już go nie było, więc No. chyba 2,21 No, może to było ostatnio. możliwe, no. Słuchajcie, dopóki w miarę się czuję dobrze, to kontynuuję to granie. Jak dobrze wiecie, też moja przygoda z kadrą była różna, więc już powiedziałem raz, drugi, trzeci, Jak piąty, nas już wszystkich. Jarek Zyskowski się śmieje, tak, na to okienko też nie jedziesz, nie? I możesz sobie tak gadać i chłopaki sobie robią ze mnie żarty, natomiast ja nie planowałem tego powrotu do kadry i myślę, że to też fajnie smakuje teraz, że to się tak wydarzyło, jak się wydarzyło. I doskonale sobie zdaję sprawę, że też kilka rzeczy nałożyło się na siebie. I ta moja obecność w kadrze, która była na Mistrzostwach Europy, ona pewnie nie wyglądałaby tak, gdyby w tej kadrze był Jeremy Sochan, bo wiadomo, że trzeba było w ogóle zmienić układ piątkowy i inaczej były rotacje rozplanowane i gdzieś dla mnie akurat pojawiła się większa szansa grania. Natomiast czy ja będę grał więcej, rok jeszcze, czy następny, czy jeszcze na następne okienko pojadę. Jak rozmawiałem z Igorem przed eliminacjami do Mistrzostw Świata, to ja tak też mówię, nie, ja już chcę mieć więcej wolnego, chcę się skoncentrować na klubie. Poza tym te Mistrzostwa Świata, to one są za 2 lata, to za 2 lata to ja już mogę być w garniturze przy linii bocznej, a w ogóle mogę robić zupełnie coś innego, już nawet nie mówiąc o tym, że to nie musi być koniecznie z koszykówką związane. Także wiecie, ja nic nie planuję, myślę sobie o przyszłości, oczywiście gdzieś sobie człowiek, tak uważam, że tak powinno być, kształtuje to, co w głowie, co by chciał, gdzie by chciał być, ale bez żadnej presji, żyję tu i teraz. Dzisiaj jestem reprezentantem i uważam, że jestem ważną postacią w kadrze, ale co będzie na przyszłym okienku, dobrze wiecie, jak ta kariera wygląda i gdzie można być po 2-3 miesiącach, więc naprawdę nie nastawiam się, nie hypuję, cieszę się tym, co jest, a co się dalej wydarzy, to się wydarzy. Widzimy tutaj. Damian, przepraszam. Bo wspomniałeś Powiedz też słowo, co o jest. takim, w sumie w tym podcaście też rozmawialiśmy na kadrze o takim życiu pozasportowym, przygotowaniu się na drugą część. Nie wspomnieliśmy przy okazji pierwszej rozmowy na kadrze, że prowadzisz też firmę i w sumie miałeś w swojej karierze kilka epizodów, gdzie rozwijałeś biznes równolegle z graniem. Jakbyś mógł opowiedzieć trochę więcej o tym? Znaczy, moja firma, nie chcę tutaj reklamy robić, ale moja firma jest firmą, która zajmuje się odzieżą termoaktywną i jest taka koszula bliska ciału. Chciałem robić zawsze coś, co jednak będzie z tym sportem związane, co też ja będę mógł używać, czego ja będę mógł używać, co będę mógł polecać moim kolegom z szatni i nie tylko, więc pomyślałem sobie, że to jest dobry motyw i dobry sposób na to, żeby nie tylko robić to, co wiem, co może służyć dobrze mi albo kolegom, ale też co może mi przynieść tak zwanych parę groszy jeszcze
koszykówką. Biznes się rozwijał, myślę, że prężnie. Wielu zawodników i to zagranicznych do dzisiaj nawet odzywa się do mnie i dzwonią z przeróżnych zakątków Europy, żebym wysyłał im te ciuchy. No nie zawsze one są. Nie zawsze, dziękuję pięknie. Bardzo proszę. Nie zawsze one są już dostępne, a to się dzieje dlatego, że po prostu też troszeczkę czasu na to nie mam. Dużo jest jednak energii przerzuconej na mojego syna między innymi, na czas wolny, na moją partnerkę, na rodzinę, na koszykówkę. I gdzieś to zajęcie się tym biznesem odeszło na nie nawet drugi, ale nawet i trzeci, czwarty plan. I nie narzekam, bo nadal jest jakiś z tego przychód. Na pewno on nie jest tak duży, jakby mógł być, gdybym naprawdę zaangażował zdecydowanie więcej środków finansowych i zdecydowanie więcej czasu. No bo nic się samo nie zrobi. Każdy biznes to jest inwestycja nie tylko finansowa, ale też czasowa i w tym przypadku uważam, że gdybym też otworzył się na rynek damski, co też nie jest łatwe, no bo wiemy jaka jest dzisiaj konkurencja na tym rynku, no to też myślę, wydaje, że jeszcze większą popularność bym zyskał. No ja cieszę się i raduję naprawdę, jakkolwiek to nie brzmi, ale to jest dla mnie naprawdę mega duma, że stworzyłem jakiś produkt, który jest używany przez zawodników i który naprawdę im służy, że to nie jest coś takiego, nie będę wymieniał nazw marek innych, ale dobrze wiecie, bo używacie różnych sprzętów, nie tylko do sportu, ale też do biznesu, że coś się dzisiaj szybko psuje, że coś się dzisiaj naprawdę knoci po nie wiem, roku, dwóch. A ja wiem, że niektórzy zawodnicy używają lajkrów ode mnie, czy tam spodenek, czy koszulek już któryś rok. No to przy odzieży Ja mam live case z 2018-19 ciągle te wszystkie więc wiesz, I to była jedna z cech twoich treningów, było to, że ten materiał był delikatnie grubszy, on był taki fajny właśnie, nie był takim ja też cieniutkim wiem, bo jak też te, miałem powiedzmy, feedback od najpopularniejsze niektórych marki. zawodników, że czy będę robił cieńszy materiał, nie? No, ale pamiętajmy, że ja robiłem to wszystko dla siebie na początku, tak? To miało mi pasować i ja uznałem, To miało że ci służyć w zimę w hali w polskiej lidze. Proszę? To miało ci służyć w zimę na treningu w hali w polskiej lidze. Dokładnie, nie chciałem tego mówić. Ogrzewanie nie jest włączone. Żeby w tych temperaturach niskich wytrzymało. No, ale nie no, ja słuchajcie, rozmawiałem chyba z Krzyśkiem Sulimą jakiś czas temu i mówię, Krzysiu, kurczę, zamówiłbyś te lajky, no wspomógł kolegę w biznesie. Mówi, słuchaj, ja jeszcze mam zafoliowane ze 2 pary sprzed 3 lat, bo po prostu ciągle używam tamtych, tak? No i jak to nie zabrzmi, że gość używa od 5 lat tych samych gaci na trening. Jak ty robisz biznes, że robisz tak wytrzymałe, że się nie psuje? No i właśnie, i teraz tak, czy ja jestem złym biznesmenem, bo w sumie powinienem robić coś, co szybciej się psuje, żeby, no bo tak to niestety, ale brutalnie jest ten rynek i tak to wygląda. Nie wiem, raczej nie wydaje mi się. Ja się mówię, to też rozmawiałem z jedną osobą 1,5 roku temu, która była zainteresowana zakupem ode mnie tej marki, tej firmy, no bo niewątpliwie chodzą mi już po głowie myśli, żeby ją sprzedać. I ja powiedziałem, że słuchajcie, możemy umówić się tak, że cena ceną, to wszystko dogadamy szczegóły, jak to tam te wzorniki wyglądają, natomiast to jest marka znana z tego, że ja, że tak powiem, świeciłem gębą marka osobista twoja. I dawałem osobisty, tak jest. I teraz no ja bym chciał, żeby wciąż to było ze mną kojarzone i na pewno przez jeszcze jakiś czas będzie, nawet jak ktoś to przejmie i będzie zatrudniał inne osoby, żeby były twarzą tej marki, więc chciałbym, żeby była zachowana jakość, tak? Przynajmniej przez jakiś czas i mówię, ja nie mam z tym problemu, oddaję wszystkie wzorniki, no sprzedaję całą firmę od A do Z, jak to wszystko funkcjonowało. Natomiast no, zależałoby mi na tym, żeby to jednak wciąż ludzie pamiętali, że to jest naprawdę bardzo dobra jakość. Ja sobie wziąłem za jakby, chciałem, żeby to był polski produkt. Wszystko, z czego stworzone są spodenki, nakolanniki czy koszulki,
Wszystko zostało wyprodukowane w Polsce, uszyte zostało w Polsce, bez żadnych ściągania miliarda belek materiałów z Chin. I dobrze wiem, bo nawet kiedyś w szwalni, ten szef tej szwalni, gdzie szyłem, mówi: Kamil, znajdziesz materiał za 1/10 tej ceny i nie będziesz musiał podnosić ceny w sprzedaży, a będziesz miał cenę produkcji o 1/10 mniejszą. A ja mówię: nie, kurczę, nie chcę. Tak? Trudno, będę biedakiem, ale no nie, no uważam, Ale masz że satysfakcję z tego, z produktu, Wiesz jaki co, zrobiłeś. bo kiedyś on mi dał jakąś próbkę jakiegoś materiału, bo ktoś szyje dla jakiejś innej firmy, nie powiem jakiej, coś tam. I ja to założyłem te spodenki i mówię: no nie, no to jakbym miał folię aluminiową na sobie. No po prostu mi to nie pasowało, a to przede wszystkim mi miało pasować, a potem ewentualnie, no jak dopasuje się też do ciała i wymagań klientów, no to super. No mam naprawdę fajny feedback. Ludzie do mnie piszą, czy będą jeszcze dostępne te produkty, takie. No i niestety z przykrością mówię, że nie, że na ten moment już będzie tylko i wyłącznie dostępne to co jest, bo dodatkowych nie będę robił. Miało nie być reklamy, a 20 minut na to poświęciłem. Ale to jest życiowa Ale historia. ten biznes No. zamykam. Powoli ten biznes wyginie i ja o tym wiem, bo po prostu nie mam na to czasu, a żeby mieć robić to, co chcę robić, to musiałbym zatrudnić osobę, a nie jestem do końca przekonany z mojego doświadczenia, to znaczy ja ze swojego doświadczenia wiem, że zatrudnienie tej jakiejś osoby od marketingu, od promocji i tak dalej, nie do końca się przełoży na sprzedaż. Już to podejmowałem, takie działania i tu naprawdę trzeba by było solidną kasę zainwestować w produkcję i w reklamę, żeby coś z tego mieć. A mówię, na rynku, kurczę, ja rywalizuję z Adidasem, z Forefem, z Nike'em, z Jordanem i nie będę teraz wymieniał 30 nowych firm, które nagle się otworzyły i robią lajkry z takim tutaj na kroczu, to tutaj kwiatki, tutaj falbanki, tutaj nie wiem co. No jest tego mnóstwo do wyboru. Dzisiaj wpiszesz leginsy na siłownię, na Google, to ci wyskoczy po prostu 4 miliardy 643 zdjęcia. Więc ja uważam, że po prostu ten biznes zrobiłem z pasji i ja go będę jeszcze kontynuował przez jakiś czas, a dał mi fajne profity, fajny feedback i cieszę się, że nie tylko mi służył, ale też wielu ludziom. Nie? No to jest też świetne, o czym wspominasz, bo to jest zdobyta wiedza i doświadczenie. To, że oczywiście w tym momencie mówisz, że to jest coś że nie wiem, jak to jeszcze pociągnie i tak dalej, to nie jest w żaden sposób, nie wiem, porażka, czy przyznać, że to jest biznes, który przez lata funkcjonował, który rzeczywiście zrobił renomę, przynajmniej jeżeli chodzi o, mogę się powiadać, że chodzi o polską koszykówkę, bo dobrze wiem z własnego doświadczenia i z doświadczenia przykładowo w reprezentacji czy w lidze, że ci zawodnicy biegali w tych twoich trinach i z nich korzystali, więc to przez lata jest zdobyte doświadczenie, zdobyta wiedza, którą potem jakby możesz wykorzystywać na dalszym etapie swojego życia już, czy w koszykówce, czy w czymkolwiek innym, więc to jest mega fajne i super, że o tym mówisz, bo to było coś, co zrobiłeś w trakcie swojej kariery, a uważam, że na tego typu pomysły wiele osób czeka do zakończenia kariery i mówi, że po zakończeniu kariery będzie się na to decydowało, a ja uważam, że takie ryzyko łatwiej jest podjąć w trakcie kariery, bo jednak mimo wszystko jesteś w stanie unieść ten ciężar, czy jakieś te początkowe koszta takiego utrzymania biznesu i nawet w najgorszym przypadku, jakby to się miało nie udać, to i tak jakby masz to taką poduszkę finansową z gry, z uprawiania. No i też wiesz, czy ten kierunek cię interesuje, czy nie i że właśnie jak już zakończysz tą karierę, to też już możesz powiedzieć, wiesz, dobra, może jeszcze bawić. nie wiem w 100% gdzie iść, ale już wiem gdzie nie iść i może dokładnie to. Ja to nazywam metodą dedukcji. Tak, taką metaforą, że to jakbyś pukał w różne drzwi. Czasami te drzwi się otworzą i ty tylko zobaczysz, co tam jest w środku i nie, to ja nie chcę przez te drzwi przechodzić i je zamykasz. I już przynajmniej wiesz, że już tam nie chcesz w ogóle do tych drzwi pukać po raz kolejny. Tak jest, to prawda. A pomysłów jest dużo, prawda? Bo tutaj pomysłów jest sporo. Pomysły się rodzą co chwilę. To jest też jedna z niesamowitych rzeczy w trakcie sezonu, czy w klubie, czy na zgrupowaniach kadry. Te rozmowy, czy podczas jakiejś kawki, czy podczas posiłków, czy w trakcie jazdy autokarem, ile różnych pomysłów, biznesplanów, jakichś tam analiz się odbywa, czy analiz inwestycyjnych, czy analiz, jeżeli chodzi o jakieś biznesy. Oby nas nikt nigdy nie nagrywał gdzieś tam, wiesz, potajemnie, bo tych rzeczy... Nie, no właśnie, bo ukradną te wszystkie, wiesz, biznesy. Tak, na pewno. Pomysły. Nie, ale Kamil,
Przepraszam, ja dzisiaj nie. naprawdę mamy problem, bo cały czas ci wchodzę w słowo. Nie no, w porządku, bo to też na live jakby ciężko, ale teraz transfer u was. Chciałem nawiązać do sytuacji obecnej, bo Milan Barbic, w sumie rozmawialiśmy o nim i kolejna część sezonu przed nami. Wy mieliście taką bardzo dobry run, rozpoczęliście sezon świetnie, teraz trochę trapieni kontuzjami przed okienkiem i zawirowania. Jak z twojej perspektywy teraz przed, powiedzmy, tą najważniejszą częścią sezonu? Sam jestem ciekaw tego, jak Milan wygląda. Jeszcze nie miałem okazji się z nim spotkać. Dzisiaj dostaliśmy dzień wolny z Garbim i z Zyziem i nie byliśmy na treningu. Natomiast od jutra już będziemy z drużyną i cieszę się, że też Einaras Tubutis wraca do grania. Jak w meczu masz rany tak zwane i raz jedna, raz druga drużyna jest w lepszej dyspozycji, tak samo jest i w sezonie, jeżeli chodzi o grę drużyny. No, bardzo ciężko jest utrzymać jeden wysoki poziom, łatwiej jest utrzymać jeden niski, ale jeden wysoki jest dużo trudniej utrzymać. I mi się wydaje, że na ten moment można powiedzieć, że mieliśmy bardzo dobry początek. Niemalże całą pierwszą rundę mieliśmy naprawdę bardzo solidną i byliśmy na tym może nie krzywej wznoszącej, ale takiej po prostu prostej z małymi falami, a teraz jest troszeczkę, wpadliśmy w taki dołek. No tak to bywa. Po prostu teraz trzeba z tego dołku jak najszybciej wyjść. Łatwo nie będzie. Drużyny wiedzą, na co nas stać. Parę zmian w składzie było. Mówię, były kontuzje, urazy. Ławka nie zawsze była długa, wystarczająco długa, żeby na poziomie PLK rywalizować jak równy z równym z drużynami, powiedzmy, z naszego poziomu. Ale to wcale nie oznacza, że teraz będziemy na tej krzywej w dół. Myślę, że mamy duże szanse na to, żeby nadal myśleć o czołowej szóstce i zrobimy wszystko, żeby się w niej znaleźć. Aspiracją AMW Arki Gdynia przed sezonem było bycie w 8. I na razie myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby o tej 8 naprawdę w pozytywny sposób myśleć. Ale tak jak dobrze wiecie w waszych drużynach, jak to bywa, zdarzają się takie sytuacje i mecze, może nie do końca zawsze zakończone rezultatem, jakim by się chciało, ale to też nie oznacza, że następny mecz to znowu będzie tak samo. Więc otwieramy nową kartę teraz po tym, co po pucharze i po tej przerwie tutaj na kadrę. Otwieramy znowu nową kartę. Też dobrze wiecie, że zaraz dojdzie do 2-3 transferów niemalże w każdej drużynie. Tak. Może się zdarzyć tak, że zawodnicy przez wojnę, która jest tam gdzieś w okolicach albo i w samym Izraelu, albo gdzieś tam w okolicach, tak, Iran i tak dalej, że zaraz stamtąd zawodnicy będą uciekać, będą na rynku dostępni i to w tak zwanych promocyjnych cenach i taki gracz, który tam był średnim zawodnikiem w lidze, może tutaj być naprawdę jego gwiazdą i być ściągnięty na 2-3 ostatnie mecze i odmienić oblicza jednej z drużyn, co zaraz spowoduje, że ktoś myślał, że pojedzie, przepraszam, że teraz wspominam, ale nie wiem, do jednej z ostatnich drużyn, czyli nie wiem, Krosna, czy Gliwic, czy Czarni Słupsk, tak? Nagle pojedzie do nich i spokojnie ogolimy ich, a tu nie, już tak łatwo może nie być, bo właśnie przyjechał zawodnik, który nagle wszystko odmienił, więc cytując klasyka, w Europie już nie ma słabych drużyn. To tak nie ma słabych drużyn. Wiesz, i to rzeczywiście się potwierdza. Co kolejkę widzimy, czy jakąś sensację, czy drużyny, które właśnie na papierze powinny pokonać te drużyny z dołu tabeli, a te drużyny z dołu tabeli walczą o życie i widać to nawet przez transfery kolejne Krosna, że oni się nie poddają i walczą dalej. Tak samo Gliwice, transfer Iwana Almeidy, widać, że dzieje. Tak. Dlatego spokojnie. Ja nadal jestem bardzo optymistycznie nastawiony na to, co nas czeka i żeby tylko zdrowie dopisało, to będzie normalna walka sportowa o to, co chcemy osiągnąć. Tak jest. To tego życzymy sobie naszej całej trójce. Kamil, ogromne dzięki, że się pojawiłeś. Bardzo dziękuję. Dzięki. Tak jest, wypoczywaj po męczącym okienku. Wiemy, że dużo zdrowia zostawiłeś na parkiecie w tych 2 meczach. Wypoczywaj i do zobaczenia na parkietach. Do zobaczyska. My jeszcze się widzimy w drugiej rundzie, tak, gramy z wami. Tak jest. Zapraszam. My w playoffach.
Albo w Trójmieście. No. No. No dobra, to Dobra, dzięki Kamil. Na razie, trzymaj się, Kamil. trzymajcie się, Trzymaj się, cześć, hej. dziękuję. Cześć, Hej. cześć. No dobra, czyli w sumie już dzisiaj mamy wszystkich gości i teraz chyba czas przejść do tego najbardziej pożądanego etapu Dokładnie. naszego live'a, czyli nagrody. Czyli, tak, mamy specjalne nagrody, tak jak przy pierwszym live'ie. W tym wypadku nagrody są, można powiedzieć, ufundowane, czy dzięki Koszkadrze, czyli reprezentacji Polski. Zaczynamy od pierwszej nagrody, czyli koszulka nowa Adidasa Koszkadry, czyli nowego partnera reprezentacji Polski. Bardzo fajna, super materiał. Adidas naprawdę wszedł, że tak powiem, z grubej rury do Koszkadry. Także świetne rzeczy, które dostaliśmy na tym okienku. I co? Tak jak już wspominaliśmy wcześniej, dla pierwszej osoby, która napisze do nas teraz DM-a na Instagramie o tytule Koszkadra, pisane razem. A my wybieramy. mamy gościa w poczekalni. Nie wiem, czy ktoś już dostał linka? Tak, to było jeszcze z poprzedniej wersji, No dobra, więc w sumie okej, Wjeżdżamy. wjeżdżamy mamy z gościem, zapraszamy. Cześć Filip. O, jest z nami Filip. Cześć Filip. Tak. Dzięki, że jesteś z nami. Widzimy już po bluzie, komu kibicujesz. Tak, czyli jesteś pierwszym uczestnikiem naszego konkursu. Tak. Słuchaj, Dobra. chcesz najpierw, bo się połączyłeś do nas, jak była jeszcze kwestia zadawania nam pytań. Wolałbyś najpierw spokojnie z nami pogadać, wyluzować, coś nas zapytać, czy od razu przechodzimy do konkursu z grubej rury i walczysz o tą koszulkę Koszkadry? Chyba konkurs. Konkurs, jedziemy, Jedziemy. lubię to. Odważny, do odważnych świat należy. Okej, słuchaj Filip, jesteś gotowy? Tak. Dobra, słuchaj, lecimy z pytaniem. Tematyka, tak jak prezenty mamy ufundowane dzięki Koszkadrze, tak samo pytania będą na temat reprezentacji Polski. Obecnie nasza reprezentacja gra w eliminacjach na pierwszym etapie eliminacji do Mistrzostw Tak. Świata w Katarze. Czy jesteś w stanie wymienić wszystkich przeciwników z fazy grupowej, jakich mamy na tym etapie? Holandia, Brawo, Dobra. Łotwa, brawo. I trzecia drużyna? Austria. Austria, jest! brawo. Tak jest, super, Mamy to. Filip, ekstra. Także ta oto koszulka Koszkadry Adidasa wędruje do Ciebie. Wędruje do Ciebie. Gratulacje. Super. Od A razu, o czym chciałeś pogadać z nami, Filip? Dawaj śmiało, zadawaj pytania. Albo... Bo czekałeś długo na czasie. Powiedz mi, nie? Widziałem. jesteś Tak. z Wrocławka? Nie, A, nie jesteś z spod Wrocławka. Warszawy. Spod Ale- Warszawy. Wow. Ale Tak. bluza, Jest. Filip ma bluzę Anwilu. Byłeś na meczach u nas? Tak. Okej. Musimy sobie zrobić Nawet w następny tym mecz. sezonie. Okej. Mam autograf i zdjęcie z panem. To pięknie. Michał, nie pamiętasz? Właśnie A tak. jak byłem też na meczu dzików, jak King grał, Okej. to ten. O, To byłem A jak Tomek taki sobie z tobą nie ciekawy. zrobił zdjęcia? zrobił. O, no dobra. Czyli Że mamy. zrobiłem, Michał, no co ty? I- Takie pytanie. Tam Ty, ale był Filip, No, o ten mecz cię zapytam, co graliśmy z dzikami. Tam fajny Tak. był ten mecz, co? Fajna była atmosfera, Tak. zacięty mecz, dużo biegania, dużo skakania. No pamiętam, to był jeden z A takich... bo ty grasz w koszykówkę, prawda? tak, w Komorowie. W Komorowie. W jakim roczniku? 2012. Ja. O, proszę, super. Czyli Cześć. jeszcze cała przyszłość przed tobą, mega. Tak. My w Super. 2002 roku, jak ty się urodziłeś, to już mieliśmy po 2012. 19 lat. Tak, Przed 2012 to już mieliśmy po No. 19 lat. tak. Ale teraz prawdopodobnie, że będę, jak będziecie z dzikami grać 21. Anvil, nie? My teraz Nie, będziemy grali. Nie? Czekaj, Szczecin. Szczecin? Ale co to, Szczecina przyjedziesz na mecz? Ja. Naprawdę? Do mnie wpadasz do miasta? No stary, no to słuchaj, po pierwsze możesz się zaskoczyć, bo ten mecz będzie lekko, nie mogę zdradzać tutaj, bo to są takie sekrety, ale zaskoczysz się atmosferą na tym meczu, to już ci tobie gwarantuję. Podejrzewam, że twoi rodzice z tobą przyjadą, więc twoi rodzice też się zdziwią. A druga kwestia, no to na pewno się musimy złapać i wtedy na pewno sobie jakąś fotkę jeszcze strzelimy i coś tam, może jakiś jeszcze gadżecik Okej. wilkowy z Kinga, bo wiesz co, ta bluza, nie pasuje mi ta bluza, Nie, którą no, masz na sobie. Filip, wyglądasz Trzeba ją zamienić świetnie. na taką Kinga. Nie daj sobie wmówić, bo
ludzie właśnie chcą manipulować i Tomek gra trochę tutaj w tym podcaście, ale teraz wychodzi jego prawdziwa natura. Cieszę się, zapraszam Cię na mecz do Włocławka. Dawaj znać, jak będziesz przyjeżdżał. A my gramy z dzikami w ogóle też niedługo chyba. I 1 maja, tak? Coś takiego mi się kojarzy. To, że tam mamy- to na pewno przyjdę. Super. To zobaczymy się. Masz bluzę już gotową Spokojnie, na najpierw, mecz. najpierw przyjazd do Szczecina, ugościmy Filipa po królestwu, Dobra. jego rodzinę Tak. i zyskamy nowego członka Watachy. Super. Bardzo nam miło, że nas oglądasz. Dzięki, Tak, że w ogóle, I z tatą podcastów słucham. Tak, słuchacie normalnie, także super. Tak. Dzięki wielkie, bardzo to doceniamy. Dzięki, że jesteście z nami, bo my też jakby tworzymy ten cały content dla was, za takich właśnie młodych koszykarzy jak ty, młodych sportowców. Cała droga jeszcze przed tobą. Jeżeli my możemy w jakiś sposób tobie pomóc, czy tą drogę ułatwić, coś wyjaśnić, to jest dla nas całkowity przywilej. Także ogromne dzięki jeszcze raz. Koszuleczka Koszkadry Adidasa wędruje do ciebie. Okej. Od razu po zakończeniu live'a odezwiemy się do ciebie, poprosimy o detale, żeby ci to spokojnie wysłać, żeby to do ciebie dotarło. I co, Okej. Filip? Już zbliża się późna godzina, ty jeszcze nie śpisz, co? Nie. Oglądam. No i brawo, tak trzymaj. Dobra. Dzisiaj masz pozwolenie. Jak Ale rodzice dziś- będą mieli problem, że za długo siedzisz, to powiedz im, że Tomek i Michał dali ci pozwolenie. Spoko. Dobra. Dzięki, Dzięki wielkie. Dzięki. że dzięki byłeś z wielkie, Filip. Do zobaczenia w takim razie u nas na hali. Michał pewnie też się będzie z tobą widział, także już mamy kolejnego kumpla i do zobaczenia. Dzięki wielkie, że się pojawiłeś. Cześć, trzymaj się. Super. Ej, Bardzo dobra. pozytywnie się zaskoczyłem. Mega. Dla mnie to są mega budujące zawsze rzeczy i namacalne poczucie, że jakoś jak praca nasza daje jakieś fajne owoce, satysfakcję. Tak, tym bardziej powiem ci, że mi zawsze się podoba, jak właśnie słyszysz, że dziecko mówi, że tak, oglądam z tatą, albo słucham z mamą. Takie właśnie rzeczy, że to w jakiś sposób też łączy, wiesz, rodzica z dzieckiem. To jest mega spoko. A tutaj Michał widzę, że już porzucił komunikat. Drugi konkurs i druga nagroda również z Koszkadry. Tym razem będzie ten oto worek treningowy Adidasa również, Koszkadry. Jak widać, emblemat Polski jest, logo Adidasa. Bardzo fajna torba, jeszcze zafoliowana. Jeżeli chcecie ten oto gadżet Koszkadry wygrać, piszcie na DM-y teraz. DM-a o treści konkurs. Pierwsza osoba, która napisze, dostanie linka i będzie mogła się z nami połączyć, a jednocześnie też zawalczyć w konkursie o wygranie tej nagrody. To piszcie na naszego Instagrama, a w międzyczasie wrócimy może do tych pytań, które się pojawiły na czacie, bo tam kilka osób pisało. Jest też wyjaśnienie. Zyzio1 napisał, że zaznaczy, że Zyziem w necie jest od początku internetu. Zyzio koszykarz pojawił się później i na brzytwie też myśleli, że ja to ten słynny Zyzio. No dobra, czyli Jarek też mi odpisał, że to nie był on. Nie wiem, czy nie połączył się z nami dzisiaj Jarula, może następnym razem się uda, także okej, no to Jarka Zyskowskiego rozgrzeszamy, pogadamy sobie na live, jak będziemy mieli, a właśnie, bo była niewspomniana, jak sytuacja z panem prezydentem w szatni po meczu, jak to odebraliście w ogóle jako zawodnicy, bo to wyglądało z mojej perspektywy fajnie, ale też różne komentarze podobno w necie się pojawiły. A wiesz co, nawet nie czytałem żadnych komentarzy. Ja ci opowiem z mojej perspektywy. Dowiedzieliśmy się już przed meczem, że prawdopodobnie pan prezydent pojawi się na meczu i wiesz, no, ja myślałem, że to będzie coś gdzieś tam w loży, będzie ukryty z tego względu, że wiesz, że jest bardzo ważną postacią VIP-em, a tutaj nagle przed meczem robi się taki, gęsto się robi w pierwszym rzędzie, jakaś tam grupa ludzi w garniturach się pojawia, no i zarówno prezydent Łotwy, jak i prezydent Rzeczpospolitej Polskiej usiedli w pierwszym rzędzie i oglądali normalnie z bliskiej perspektywy cały nasz mecz. I fajnie, bo po pierwsze udało się wygrać mecz po wielu emocjach i później oczywiście na gorąco wyszliśmy do szatni zadowoleni z tej wygranej, po czym usłyszeliśmy informację, że zaraz pan prezydent się pojawi. Przyszedł najpierw prezes Bachański, też nam pogratulował on, po czym weszła najpierw powiedzmy cała obstawa pana prezydenta, czyli panowie w garniturach oczywiście odpowiedzialni za to, żeby patrzeć w lewo i w prawo, czy nic się nie dzieje. Też ze śmiesznymi gadżetami, bo jeden z tych panów miał ze sobą parasolkę
i jakby no parasolka na hali sportowej, będąc ochroniarzem pana prezydenta, raczej nie oznacza, że coś ta parasolka raczej nie służy do tego, żeby chronić przed deszczem, tylko do czegoś innego. Ale pan prezydent wszedł, z każdym z nas zlepił pionę tak naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie, pogratulował, powiedział, że on na co dzień daje przemowy jako prezydent, więc nie będzie tutaj nie wiadomo jakiej przemowy robił, ale chciał zrobić z nami to samo, co zrobił z piłkarzami, jak szedł do nich do szatni, więc on ryknął, kto wygrał mecz, my odpowiedzieliśmy Polska, kto Polska i potem jeszcze chwilę, że tak powiem, świętowaliśmy razem. Bardzo pozytywne wydarzenie. Uważam z mojej perspektywy jako koszykarza, mając 33 lata, mogę powiedzieć, że przebiłem piątkę z prezydentem mojego kraju, jest to coś niesamowitego, wspomnienie na całe życie i naprawdę biorąc pod uwagę okoliczności tego meczu, tą walkę, to zacięcie, było to bardzo, bardzo pozytywne wydarzenie. I tak podejrzewam, że też traktowała to cała drużyna. No, wyglądało świetnie. Ja tak wspomniałem, bo słyszałem o tych komentarzach, ale dla mnie to jest no mega fajne przeżycie w ogóle. To, że jak prezydent ma taki luz, nie? Że w ten sposób widać, że podchodzi, widać, że miał do czynienia ze sportem, że trochę czuje szatnię. Także mega spoko. Fajnie, że no w ogóle fajnie, nie? Tak, no naprawdę bardzo pozytywne i też właśnie jeszcze śmieszny komentarz był ze strony pana prezydenta. Tam była taka sytuacja, że na 3 sekundy przed końcem Łotwa rzuciła end-one'a, trafili osobistego, więc wyszli na tam jednopunktowe prowadzenie bodajże, tak? Czy jeżeli dobrze pamiętam? Tak, jednym punktem prowadzili na te 4 sekundy. Jednym punktem i tak, był timeout, piłka dla nas i pan prezydent powiedział, że w trakcie tego timeoutu prezydent Łotwy z takim uśmiechem na niego patrzył, że oni wyszli na prowadzenie, że wygrywają 1 punktem, ale pan prezydent powiedział, że na koniec to on z uśmiechem na twarzy wstał z siedzenia i triumfował. Także fajna, pozytywna anegdota. A to musi być fajne w ogóle, ja tak sobie rozkminiałem, jak jesteś najważniejszą osobą w państwie, przychodzisz sobie na mecz i takie właśnie rywalizacja personalna, no i potem sobie możesz podogryzać, jakiś small talk pouprawiać, no fajnie. Takie oderwanie chyba od tych takich, powiedzmy, problemów, z którymi oni muszą się mierzyć na co dzień. Wydaje mi się, że też no jakby gdzieś tam idealistycznie, no taka jest idea sportu. Sport jest po to, żeby ludzie mogli gdzieś tam zapomnieć o tych swoich problemach życia codziennego i przez moment jakiś właśnie skupić się na tym, co się dzieje, te emocje, które gwarantuje, tą adrenalinę, które daje sport. Tak, to jest super. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy jeszcze, co pominęliśmy w czacie, było pytanie o młodych zawodników w PLK, o właśnie Kubę Urbaniaka, o Jakuba Schumerta. Co sądzicie, chłopaki? Tutaj zaraz spróbuję wyświetlić, ale co sądzimy? No, generalnie sytuacja jest taka, że takie chłopaki grając na takim poziomie mają świetne sezony, jak Kuba Urbaniak, uważam, w tym roku, zwłaszcza defensywnie w Śląsku, jest niesamowitym X-faktorem. Jakub Schumert generalnie te ostatnie mecze przed Pucharem, bo wybiły na dużo wyższy poziom, można powiedzieć. No i tu się zawsze będzie przewijał temat NCAA, bo obecne realia są takie, że wszyscy jesteśmy świadomi, że Jakub Schumert ma niesamowite możliwości, no i te NCAA jest dla niego chyba na ten moment najlepszą drogą pod każdym względem. Wiesz co, no ta perspektywa na pewno jest bardzo atrakcyjna. Ja uważam, że ten kierunek już był atrakcyjny wcześniej, zanim jeszcze się pojawiły pieniądze. Uważam, że to była fajna droga, szczególnie dla zawodników z takiego kraju jak Polska, żeby nie dla każdego oczywiście, to zawsze nie ma co generalizować, że dla każdego to jest najlepsza opcja. Każdy idzie swoją drogą. Uważam, że jednak, że to zawsze była taka fajna alternatywa, z której na przykład ja też skorzystałem, żeby gdzieś tam się rozwijać jako koszykarz. A w tym momencie, kiedy pojawiły się te pieniądze, te możliwości korzystania ze swojego wizerunku i zarabiania tym pieniędzy przez NIL, to już jest taki naprawdę no-brainer i z tego korzystają wszyscy. I teraz tak naprawdę jedyne, co się wydarzyło, to się zmienił model biznesowy też, w jaki funkcjonują kluby młodzieżowe powiedzmy w całej Europie. Dawniej to wyglądało tak, że podpisywałeś takiego zawodnika na długoletni kontrakt młodego i liczyło się na to, że on wejdzie gdzieś tam do tej pierwszej drużyny, z jakiej strony się pokaże, potem może trafi zostanie wydraftowany, jak nie, to może jakiś klub euroligowy go wykupi i będzie z tego ten buyout. W tym momencie jakby kluby młodzieżowe zaczynają podpisywać umowy z klauzulą odejścia do NCAA
żeby stworzyć takim może właśnie taką gałąź, można powiedzieć nawet przychodów w klubie, zarabiając na buyoutach, które te college mogą zapłacić, bo dobrze wiemy, że mają ogromne budżety, ogromne możliwości finansowe, żeby nie tylko zapłacić tym zawodnikom, ale żeby też na tym zyskiwały te kluby młodzieżowe. Więc gdzieś tam trochę wywróciło to, można powiedzieć, może model tego całego sportu młodzieżowego, ale jednocześnie wydaje mi się, że tego typu sytuacje zawsze są, ja zawsze jestem fanem rzeczy, które są z korzyścią dla sportowców. I tutaj w tym przypadku, gdzie zawodnicy młodzi mają perspektywę wyjazdu na studia, zarabiania dużych pieniędzy, poczucia tego klimatu Stanów Zjednoczonych, bo też wydaje mi się, że to jest coś specjalnego, być częścią tych rozgrywek uniwersyteckich. Ciężko w ogóle to opisać słowami, nawet ja, gdzie powiedzmy nie grałem na najbardziej elitarnej uczelni, ale w dobrej konferencji, w konferencji SEC na Uniwersytecie Ole Miss, my mieliśmy halę na 10,5 tysiąca osób i tam podejrzewam, że 3/4 sezonu mieliśmy sold out na tej hali, więc to było naprawdę coś niesamowitego. Jeżeli chodzi o mecze futbolu amerykańskiego, to mówimy o ludziach, gdzie stadiony na 70 tysięcy osób były wypełnione również po brzegi co tydzień. Mamy z nami gościa Waldi. Cześć Waldku, witamy Cię. Pierwsze pytanie. Wytrwałeś od początku tego live'a z nami? Nie, dołączyłem niedawno w trakcie rozmowy z Kamilem. Żałowałem, że nie mogłem, ale to wynika z obowiązków domowych. Mamy 2,5-rocznego bąbla, który akurat wtedy idzie spać, więc wiadomo, troszkę priorytety są inne. Rozumiemy. Ale widzisz, cierpliwość popłaca, bo wszedłeś w odpowiednim momencie, bo dołączyłeś do nas na wizję, a jednocześnie będziesz brał udział teraz w konkursie. Mamy dla Ciebie nagrodę, jak już wspominałem. Ten oto worek Adidasa przygotowany specjalnie pod koszkadrę, jeszcze ofoliowany, obrędowany. Szukałem przed chwilą jeszcze koszulki, żeby się tak na szybko wbić, jak byłem w poczekalni, bo gdzieś tam mam koszulkę z repry, jak właśnie między Gdańskiem a Sopotem było grane, pamiętam wtedy z Litwą chyba. To 2012 chyba, albo 13, nie? 13 Jonas tam rządził pod koszem, ale wtedy pamiętam najbardziej byłem pod wrażeniem gry Domantasa Sabonisa, bo grał na takiej oszczędności energii. Nie było głupiego biegania, w myśl zasady lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Pamiętam, to robiło na mnie takie wrażenie, ten spokój w jego grze, że tu się przez bioderko obróci, już był wide open. Widać po prostu, że litewska szkoła to od małego są odruchy już ćwiczone. Na pewno tak. Ale z takich bardziej fajnych koszulek to jeszcze Michała Ignerskiego mam gdzieś z autografem. Tak, to też z Sopotu. Pamiętam, jeszcze wtedy udało się złapać zdjęcie ze świętej pamięci Adasiem Wójcikiem. Jeszcze te czasy. Jeżeli chodzi o Igiego, to my teraz mamy przyjemność, że on jest teraz przy Polski jako dyrektor kadry, także też super, że taka postać jest przy drużynie. Niesamowity gracz, osoba, w którą na przykład ja byłem wpatrzony jako młody zawodnik i kiedy ja trafiłem po raz pierwszy do kadry, to dla mnie była po prostu taka osobistość, gdzie ja chciałem robić wszystko tak jak Michał Ignerski i po prostu iść jego śladami, także super na pewno, że taką koszulkę udało Ci się zdobyć. Pierwsza myśl, jeżeli chodzi o Michała, to 3 trójki z Litwą. Na tym meczu. Ja akurat wtedy byłem w Poznaniu na meczach, bo tutaj był Izrael, Macedonia. Nie pamiętam, kto był w drugiej parze, ale wiem, że wtedy do Wrocławia nie mogłem jechać akurat, bo trochę za daleko. Chodzisz na mecze, na PLK? Nie, bo na co dzień mieszkam w Poznaniu, więc PLK tutaj nie mamy. Gdzieś tam, no i to też obowiązki ojca. Troszkę mnie jeszcze organizują w inny sposób, ale podejrzewam, że jak młody troszkę podrośnie i uda się bakcyla gdzieś tam nim zaszczepić, to czemu nie? Czemu nie? Dokładnie, ale też słyszymy, że masz wiele anegdot, czyli tą koszykówkę śledzisz od wielu lat. Czasem mniej, czasem więcej, w zależności jak czas pozwala. Był taki moment, że to co leciało jeżeli chodzi o reprezentację obecnie, śledzisz, jak się wiedzie polskie reprezentacje? Nie, te 2 mecze ostatnio to dzięki uprzejmości małżonki udało się obejrzeć. Super. Tak, także to fajnie, że mogłem. Chyba nie mogłem obejrzeć tylko całego tego pierwszego meczu na Łotwie. Tam miałem chyba w 4. kwarcie niestety przerwę, bo musiałem się przełączyć z komputera na telefon, ale już samą końcówkę widziałem.
Aha. Okej, to teraz nasze pytanie konkursowe że tak powiem, nawiązuje do tematyki reprezentacji, a jeżeli chodzi o taką specyfikę, to chodzi o zawodników naturalizowanych w reprezentacji Polski. Mamy wyjątkową sytuację, bo do tej pory w tych eliminacjach wystąpił nie jeden, a dwóch zawodników naturalizowanych. I teraz moje pytanie konkursowe do Ciebie jest, czy jesteś w stanie wymienić imię i nazwisko obojga z nich? No, Jordana to wiadomo, nie? Natomiast nie pamiętam, wyleciało mi z głowy nazwisko tego zawodnika tutaj, co na Litwie wiedzie prym. Tak Bo jest. chyba na Litwie gra, jeżeli Tak. w Wilnie chyba, jak się nie mylę. Ma podobne, możemy dać małą podpowiedź, inicjały Dobra, ma no. takie same jak James Harden. No, Harding pewnie nazwisko, nie pamiętam imienia. Dobrze kojarzę? Czy Tak, czy tak, jakiś zgadza się. lapsus? Nazwisko Nie jest pamiętam. ok. Nie pamiętam imienia, no bo Jordan to wiadomo. No wcześniej to wiadomo, był AJ. Kilku ich mieliśmy, naturalizowanych bardziej lub mniej związanych z Polską. To wiadomo, w mediach, brzydko powiem, gówno burza trwa, czy to dobry ruch, czy to jest zły ruch i tak dalej, ale prawda jest taka, że przepisy są równe dla wszystkich. Tak, każdy ma Tak. taką samą możliwość. Ja przynajmniej, no ja mogę, Michał nie miał okazji poznać Jerika, ale Jordana już tak i chyba obaj możemy potwierdzić, że Jordan jest osobą, która naprawdę życzyłbym sobie, żeby wszystkie reprezentacje tylko tego typu zawodników naturalizowały, bo niesamowity człowiek, niesamowity koszykarz to na pewno, daje ogromną wartość na boisku, ale też bardzo, bardzo w porządku człowiek, osoba, która jest ciekawa Polski, kultury, każdego z nas. Teraz przyjechał po Eurobaskecie na zgrupowanie i nagle się okazało, że on śledzi, jak każdemu z nas się wiedzie w naszych drużynach, kto jest tam, no nie wiem, w czołówce PLK i tak dalej, także mega to jest, wydaje mi się, pozytywna rzecz, że ktoś tak... Mój odbiór Jordana jest taki, że jak słyszę jego wywiady, no widzę zaangażowanie gdzieś tam z perspektywy kibica oczywiście. To jest gość, który chciałbym po prostu kiedyś chwilę pogadać. Nie? To taki, no widać, gościu, który syndrom gwiazdy, to nie on, Nie. że tak powiem, nie ten typ osobowości. I naprawdę dużo jakości wnosi do nas, do drużyny. Przynajmniej mówię, z perspektywy kibica tak to wygląda. No, i dużo spokoju, który czasami jest potrzebny. Tak jest. Gwoli ścisłości, Waldku. Oczywiście zdałeś egzamin, pytanie konkursowe odpowiedziałeś dobrze, także ten worek Coach Kadry i Adidasa trafia do Ciebie. Po live'ie odezwiemy się do Ciebie w kwestiach wysyłki. A jeszcze w sumie czekaj, miałem jedno pytanie do Ciebie. Bo nawiązałeś też do poprzedniego naszego obcokrajowca, naturalizowanego zawodnika w kadrze, czyli AJ'a, który jest obecnie kolegą Michała z drużyny w Anwilu. Tak. Zgadza się. I to wcale nie jest przygoda na zasadzie odcinania kuponów, tylko tam dobrą robotę robi, nie? Tak, myślę, że najlepsze, co jest w AJ-u, jeszcze zobaczymy. A jeszcze przed nami, w końcówce sezonu. Wszyscy gdzieś tam mówili, że wiek, że to, że tamto. Nie, tego się nie zapomina. Tutaj AJ teraz rozbłyska, bym powiedział, ale naprawdę też, jak nawiązując do tego, co mówiliście, AJ jest super. Ja mając z nim kontakt w reprezentacji, teraz będąc na co dzień w klubie, jeszcze bardziej pozytywnie go odbieram. Jest też inna dynamika tego wszystkiego. Straciliśmy chyba Waldka. Czekaj. Okej. Czekaj. O, jestem? Światło zgasło. Tak. Nie. Dobra. No dobra, panowie, dzięki wielkie dobrze. Dzięki wielkie za połączenie, dzięki za rozmowę. Trzymam za was kciuki, zarówno w klubach, bo fajnie, że polscy zawodnicy stanowią o sile polskich klubów i że to nie jest tak jak kiedyś, że był może 1-2 wyjątki, tylko jest tego coraz więcej. Za to zawsze będę trzymał kciuki. No i za reprę również, żeby tam było do zera. Dzięki. Dzięki doceniamy to bardzo. Dzięki, Na razie, miłego wieczoru. Okej. To co? Fajne te rozmowy. Tak, super. To dla nas jest naprawdę fajna możliwość, żeby się połączyć.
z widzami, no i mamy takie namacalne poczucie tego, że kto nas ogląda, ludzie, Tak. bo tak jak widzisz, że jest kilkadziesiąt osób na live'ie, albo że tam ileś tam set czy tysięcy wyświetleń, to są takie po prostu numerki na ekranie komputera, Tak. a Za to każdym- są z każdym ludzie. numerem są osoby. Tak. Tak, Dokładnie tak. Słuchaj, powiem Ci tak, Michał, szczerze, wydaje mi się, że mamy już 2 godziny tego live'a. Tak. Ludzie są zmęczeni. To jest poniedziałek wieczór, jutro muszą iść do pracy. Oszczędzimy im może naszych dalszych wypocin, ale Tak. jeszcze na koniec wybierzmy sobie może jedno pytanie, bo z komentarzy, bo ich w sumie nie... Znaczy nie na bieżąco wysłuchaliśmy. wrzucałem te pytania, które były i pytanko, kiedy koniec streama? No już kończymy tak naprawdę. Aha, widziałem to pytanie, czy Lloyd śpiewał nasz hymn, czy Jordan śpiewał nasz hymn, czy tylko udawał, ale wyglądał bardzo słodko. Mi się Wiesz wydaje, co, że nie jestem- on śpiewa ten hymn. On bo- że śpiewa, się może uczy. wiesz, tam plączą mi się te słowa, podejrzewam, bo po polsku on naprawdę bardzo mało potrafi, co też ciężko się temu dziwić, jak spędził w Polsce w sumie, nie wiem, z 3 tygodnie w całym swoim życiu, ale no to nie są rzeczy takie, że tak powiem, pod publikę, to nie są rzeczy, wydaje mi się w jego przypadku, które robi, jakby chciał, to by nie śpiewał, a wydaje mi się, że chce mu się i chce naprawdę czuć się częścią tej reprezentacji i to, że w ogóle przyjechał grając świeżo co mecz w Eurolidze tuż przed tym meczem, bodajże on grał w środę, przyleciał do nas w czwartek, a w piątek grał już w Rydze. Czapki z głów i naprawdę Jordan, niesamowita robota. A dla wszystkich widzów, którzy może jeszcze nie mieli okazji, my też odsyłamy do naszej rozmowy z Jordanem, nagraliśmy ją tuż przed samym Eurobasketem. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo ciekawa rozmowa, wielowątkowa. Rozmawiamy o całej w sumie drodze, karierze Jordana, epizodzie w NBA, perypetiach w Europie, wszystkich lekcjach, tych powiedzmy blaskach i cieniach tej jego kariery i jak trafi do tego miejsca, gdzie obecnie jest, czyli tego, że jest Polakiem. Tak, to jest. No, staramy się produkować te materiały w takich motywach, które uważamy za wartościowe. Ostatnio kilka odcinków wideoanaliz z sędziami. Na pewno będziemy dalej wracać do rozmów, teraz mając to może trochę więcej czasu, no ale też ta forma live'a mi się osobiście bardzo podoba, więc jeżeli chcecie Dawajcie więcej znać, live'ów. co wy sądzicie właśnie, czy chcecie, żebyśmy szli może coraz częściej w tę formę live'a. Dla nas to jest naprawdę coś bardzo fajnego, bo mamy ten bezpośredni kontakt z wami. A druga kwestia też jest taka, że otwieramy się na nowe formaty, jak widzicie, testujemy i chcemy przede wszystkim robić rzeczy, które wam się podobają, więc dawajcie nam swoje szczere opinie, czy chcecie live'y, czy chcecie to odcinki analityczne, czy chcecie gości na długie rozmowy, bo dobrze wiemy, że jakbyśmy zaprosili takiego Filipa Keniga, to samograj, Tak. 2,5 godziny odcinek. Pytanie tylko, czy wy chcecie tego typu rozmowy. No dobra, bo mamy pytania, było pytanie o Bonifacego, ale to może zostawimy następnego live'a, może uda nam się zrobić to trochę częściej. To co, no dziękujemy wam za obecność, że byliście z nami. Jeżeli będziecie słuchali z odsłuchania, z odtworzenia, możecie zostawić komentarz, lajka, subskrypcję i widzimy się przy okazji następnych odcinków. Tak jest, dzięki wielkie i jeszcze raz witamy na pokładzie zarówno platformy XTB, jak i firmę Gaminate. Dzięki, że gracie z nami i co? Do zobaczenia na kolejnych nagraniach.